Ja myślę, że tutaj nie można tak jednoznacznie oceniać siatkówki negatywnie brytyjskiej, że na przykład nawet się nie umie grać albo ktoś nie chce na nią w ogóle przychodzić, bo to jest poziom jeszcze jeden wcześniejszy problem. Tam nie ma gdzie grać i nie ma dokąd przychodzić. Zorganizowaliśmy spotkanie z Żibą w restauracji brazylijskiej. No to chyba tam policja przyjechała, bo tyle ludzi przyszło, bo trzeba było ruch zamknąć na ulicy. Produkt pod tytułem siatkówka w Polsce, jeszcze mówimy o produkcie takim biznesowym, on nie jest należycie opakowany? Na pewno nie. Na 100% nie jest należycie opakowany. A myśmy się reklamowali tym, że my jesteśmy, no nazwijmy to Jezusem Chrystusem siatkówki i wszyscy będą nas słuchać, zobaczcie jak u nas jest fajnie, nie? Ale z perspektywy takiego kraju, który ma rzeczywiście jeden głos, to nie jest dobry argument. I ja uważam, że ta kampania została bardzo źle przeprowadzona. Cześć Bartek, miło mi Cię gościć w moim podcaście. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za chęć rozmowy. Cześć, dzięki za zaproszenie, bardzo mi miło i witam wszystkich widzów i słuchaczy. Zacznę od może takiego prostego, trywialnego pytania. Mam nadzieję, że nie zostanie to źle odebrane. Ale kim w ogóle jest Bartek Łuszcz? Bo znamy gościa, który coś tam na Twitterze popisze o siatkówce, coś tam przy okazji Polonii, Londyn, gdzieś będą wzmianki o nim, ale tak naprawdę skąd ty się wziąłeś w ogóle w siatkówce? Wiem, że może tak bezpośrednio jak na początek, ale zaczynamy z grubej rury. Nie, dobre pytanie, dzięki, bo ja tak naprawdę jestem spoza sportu, spoza siatkówki. Mieszkam w Londynie już od 2004 roku. Zaczynałem pracę tutaj w różnych przygodach, ale ostatecznie zakończyłem, że tak powiem, moją karierę pozasiatkarską jako operator kamery, który pracował dla telewizji. Przez 8 lat jeździłem po całym świecie, realizowałem materiały z dziennikarzami z najważniejszych przygód i wydarzeń na świecie. No i rzeczywiście w 2013 zacząłem myśleć o tym, że jest potencjał na siatkówkę w Londynie, a właściwie w 2013 zacząłem myśleć, ale w 2012 byłem już na igrzyskach tutaj i razem ze znajomymi poszliśmy na mecze Polaków. Oczywiście liczyliśmy na złoto, ale zobaczyliśmy pełne hale, tak, w Elscourt w Londynie. Dosyć duże zainteresowanie i potem już jako ten operator w 2013 robiliśmy historię bo to była polska telewizja, dla której pracowałem. Robiliśmy historię o właśnie Polonii Londyn i mi ten klub dopiero pierwszy raz wpadł w oko, że tak powiem, a mieszkając w Londynie już wtedy 10 lat prawie, obracając się w takim, nazwijmy to, środowisku wielu ludzi, miałem wielu znajomych, tak, przez pracę, pierwszy raz słyszałem, a klub był założony w 73 roku, więc postanowiłem, że połączyłem, że tak powiem, 2 i 2 i pomyślałem sobie, że Anglia ma jakiś potencjał na siatkówkę, zwłaszcza z tak piękną drużyną jak zwłaszcza z tak piękną drużyną jak Polonia, założona w 73 roku. No i byliśmy wtedy rok przed Mistrzostwami Świata w Polsce organizowanymi i ja zaplanowałem, wymyśliłem sobie w mojej fantazji, że na razie powiedzmy do tej pory nie była popularna siatkówka w Anglii, a teraz zrobimy z niej popularną. I chciałem, żeby Polacy nauczyli Anglików grać w siatkówkę. Przyszedłem z takim pomysłem do drużyny Polonia Londyn, tam rzeczywiście mnie przyjęli. Wtedy to była taka typowo już amatorska operacja, tam absolutnie nie było żadnych sponsorów, żadnych pieniędzy. Chłopaki składali się na wynajęcie hali, na podróże, na sprzęt, więc te pierwsze takie zmiany, które udało mi się wprowadzić, były bardzo znaczące, tak? Bo to byli pierwsi sponsorzy, pierwsze relacje z mediami, pierwsi kibice, więc to było bardzo zachęcające, bo nagle okazało się, że można realizować jakieś tam zmiany. I ja z osoby nie mającej ze sportem nic wspólnego, nagle stałem się jedną z bardziej wpływowych osób w brytyjskiej siatkówce, tak? I jedna rzecz doprowadziła do drugiej, druga do trzeciej, jak to często w życiu jest. Pojawił się potem sponsor, który już wszedł na wyższy poziom i powiedział: Bartek, jeżeli mamy się bawić, to bawmy się na porządnie, czyli zaangażuj się w to profesjonalnie, zawodowo przede wszystkim. Nie może tak być, że w ciągu dnia gdzieś indziej pracujesz albo masz zajęcia inne, to musi być zawód i zaczęliśmy to robić. No i jedna rzecz doprowadziła do drugiej, do trzeciej
tak naprawdę zaczęło się rzeczywiście coraz więcej drzwi otwierać, zwłaszcza no, poza Wielką Brytanią, nazwijmy to, ale i CEF, i FIVB zaczęły interesować się mną. Gdzieś tam pojawiałem się na jednym czy drugim evencie i nagle wszyscy zaczęli rozumieć, że no okej, nareszcie ktoś coś ciekawego robi, więc było to na pewno wciągające. Dla mnie osobiście bardzo ciekawa przygoda, no, która trwa do teraz, tak? I zaprowadziła mnie w wiele ciekawych miejsc, doprowadziła mnie do wielu ciekawych sytuacji. Zrobiliśmy wiele rzeczy, które no, będzie na pewno ciężko powtórzyć, aczkolwiek trzymam kciuki za to, żeby ludziom się udało powtórzyć. Więc w kontekście podcastu to jest Bartek Usz, tak. Czy ja dobrze rozumiem, że ty nie miałeś żadnego tła siatkarskiego wcześniej? Nie miałem żadnego tła siatkarskiego, nigdy nie grałem w siatkówkę, nigdy nie miałem jakby styczności ze sportem, jako siatkówką, jako sportem, poza tym jako kibic oczywiście, więc z tego też wynikało moja wiara, że gdzieś ten element siatkówki w Londynie może, że tak powiem, zaistnieć. No a dla mnie też było ważne, żeby połączyć to z Polonią i Polską, czyli wykorzystać siatkówkę jako narzędzie promocji polskiej miękkiej siły. No i jeszcze jedna rzecz, no mieszkając w Londynie co chwilę widziałem turnieje NBA, NFL, NHL, które no gdzieś tam się promowały poza tym swoim głównym rynkiem, a mówimy tutaj o okresie na przykład 10 lat wstecz, tak, gdzie już te eventy się odbywały. No i ja wymyśliłem sobie, że Plus Liga to będzie takie NBA i myślałem, że z otwartymi ramionami uda się to, jakby zostanie to przyjęte przez działaczy, organizację siatkarską w Polsce, nie mając wtedy żadnego pojęcia. No, pojawiły się fajne jakieś tam pomysły i zrealizowane projekty z PGS, Krąbełchatów, tą PGS Krąbełchatów z tego najwyższego ich poziomu, bo rzeczywiście udało nam się zorganizować turniej tutaj z nimi, ale no, że tak powiem, jeszcze jest to work in progress, tak, że cały czas ten proces wykorzystywania siatkówki, no jesteśmy 12 lat po Mistrzostwach Świata pierwszych w Polsce, no i ja, że tak powiem, efektów jeszcze tych moich marzeń, gdzie Plus Liga będzie NBA siatkówki, jeszcze nie widać. Z tą dzisiejszą wiedzą i tym całym know-how, które poznałeś przez lata gdzieś tutaj życia w tym środowisku siatkarskim, jak byś opisał siatkówkę w Anglii właśnie w 2013-2014 roku? No bo przyznam się bez bicia i myślę, że wiele osób oglądających, że zapytani o siatkówkę i Wielką Brytanię, no ludzie, nie wiem, nie skażą ci siatkarza nawet pochodzącego z Wielkiej Brytanii. Zastanawiam się, jaki właśnie obraz był siatkówki te tam 10-12 lat temu i czy coś się przez te lata zmieniło? Mam na myśli nie tylko Polonię, ale ogólnie obraz jakby siatkówka w Anglii. Tak, no 2012-2013 to były lata poolimpijskie, czyli reprezentacja GB jeszcze wtedy istniała, jeszcze ci zawodnicy byli w jako takim gazie. Ale no, najlepszym przykładem tego, jakie perspektywy przed nimi były, niech będzie to, że jeden z najlepszych zawodników poszedł grać rzeczywiście na 1 czy na 2 sezony do Korei. Zarobił tam kasę, była ta już dobra kasa jak na wtedy, zrobił tam furorę, to był czarnoskóry zawodnik, bardzo skoczny, wysoki, więc w jakiś tam sposób i zarobił i się pokazał. Rozpoczął studia stomatologiczne potem i myślę, że na tym etapie jest dużo bardziej zamożnym człowiekiem dzięki temu, że te studia skończył, niż to, gdyby kontynuował karierę siatkarską choćby nawet w Europie, bo tak jak mówisz, brytyjscy zawodnicy nie mają i nie mieli tak naprawdę rozpoznawalności, nie mieli wsparcia. Już nawet abstrahując od tego, czy oni potrafią grać, czy nie, to muszą przez dużo więcej płotków przeskoczyć, jeżeli mieliby się gdzieś pojawić, bo to chodzi o menadżerów, to chodzi o zaufanie. Wiem, że no sporo z tych chłopaków i dziewczyn, bo obie reprezentacje brały udział w Igrzyskach Olimpijskich, grało i nawet grali w Polsce. Chłopaki, ale to wszystko było związane z tym, że no, przygotowywali się jakoś tam do igrzysk i byli w tym takim ciągłym treningu. Po igrzyskach, i to już chodzi bardziej o sprawy organizacyjne, nie sportowe,
Odcięto zupełnie finansowanie, jeżeli chodzi o takie sporty, które no, nie uznane były za sporty perspektywiczne. To jest jeden z elementów tutejszego finansowania sportu, czyli to podejście tylko finansujemy sporty, które mają szansę na medal. Tak było 10 lat temu, teraz się już trochę zmieniło, ale wiadomo, te cykle olimpijskie trochę trwają. Ale rzeczywiście Team GB zdobywał dużo medali w sportach tanich, nazwijmy to, indywidualnych, na pewno nie w drużynowych. I to był ten priorytet, wysokie miejsce w tabeli medalowej, a nie wygrywanie, powiedzmy, w sportach drużynowych, które ma jakąś tam, no według mnie większą wagę na przykład. Ale jeżeli chodzi o ligę, no to wtedy ci zawodnicy z Team GB nie grali w lidze angielskiej, grali w innych ligach. Nawet była taka drużyna w Holandii, w holenderskiej lidze, która była złożona w większości z zawodników brytyjskiej reprezentacji olimpijskiej, tak żeby oni mogli po prostu się ogrywać. Ale tak jak mówię, z żalem to jest stracone pokolenie. Ci ludzie tak naprawdę zostali, no, nie chcę powiedzieć oszukani, ale nie zostali zaopiekowani po tych igrzyskach. Wiele z tych osób poświęciło 5-6 lat życia, bo tu mówimy o okresie przygotowawczym też. Oczywiście z dumą nosili koszulkę, tak? Ale zostali potem po prostu odcięci od wszystkiego i róbcie co chcecie. Tam były przypadki po stronie kobiet też, gdzie kobiety, ktoś tam sprzedał mieszkanie, bo wracając jeszcze do tego jakby przedolimpijskiego okresu, ten cały okres przygotowawczy choćby nawet trwał 6 lat, bo zdaje się tyle trwał, ale może troszkę mniej. Tam nie było zbudowanych całych podwalin, tak? Więc to wszystko było budowane na jakimś tam wariackim pomyśle. Dużo pieniędzy zostało wydane i w związku z tym też zmarnowane, bo nie wiedzieli do końca, jak te pieniądze wydawać. Więc to chodzi o reprezentację. Liga w tym roku, w tamtych latach uważam była dużo mocniejsza niż jest teraz. Przede wszystkim no, związane było to też z tymi zawodnikami, którzy potem po Team GB gdzieś tam grali. Dużo jest drużyn uniwersyteckich i wtedy też było dużo w 2013. No ale jeżeli chodzi na przykład o zainteresowanie młodzieży, czyli juniorów siatkówką, uważam, że teraz jest dużo wyższe niż było 10 czy 15 lat temu. Bardzo dużo dzieci chce grać, dużo rodziców też rozumie. Jest to oczywiście związane też z wielokulturowością tutejszego, no jakby kraju czy miasta, tak? Dużo ludzi jest z krajów takich jak Włochy, Polska, Bułgaria, no tam gdzie się siatkówkę gra, więc wysyłają swoje dzieci na różnego rodzaju zajęcia. I jest tego bardzo, bardzo dużo. Problem jest na górnym poziomie, czyli nie ma w ogóle perspektywy takiej, gdzie siatkówka jest karierą i rodzic powie, słuchaj, jesteś w tym dobry, skoncentruj się na tym, tak? Przeżyj przygodę, choćby to nawet miała być przygoda krótkotrwała, to przeżyj ją. Nie ma tego, bo de facto no, to już jest dłuższy temat, tak? Ale sytuacja jest taka, że reprezentacje męskie i żeńskie no, na turniejach międzynarodowych praktycznie nie uczestniczą, więc tutaj nawet nie ma możliwości, żeby gdzieś tam się zmierzyć, gdzieś tam się pokazać. Chyba jest kilkoro zawodników, którzy gdzieś grają. Chłopak jeden gra, zresztą nasz były zawodnik, w Niemczech w Bundeslidze zajęli 3. miejsce. Uważam, że bardzo, bardzo dobra pozycja i on tam zdaje się był jednym z głównych przyjmujących, ale to nie jest konsekwencja tego, że jakby jest system czy menadżer, tylko i wyłącznie rodzina. Tam są po prostu rodzice, którzy rozumieli już siatkówkę, rodzice cisnęli, no i też mają na to środki, tak? Bo to przez wiele lat jest sport, który trzeba finansować samemu. Nie jest to jest bardzo drogi sport też do uprawiania, więc to jest ten paradoks, tak. A siatkówka w ogóle w kraju, w którym dominuje piłka nożna, rugby, pewnie krykiet mógłbym powiedzieć, czy ma siłę przebicia? Ja na przykład porównuję to do koszykówki, bardzo lubię koszykówkę i gdzieś tam zwracam uwagę, na przykład mamy w Anglii London Lions, klub, który gra w Eurocupie, który ściągał zawodników z przeszłością w NBA, który jest rzeczywiście na tle konkurentów w kraju, jest dominatorem. Ale czy to się przekłada jakoś na samą koszykówkę brytyjską? No tak średnio. Jakby NBA mamy praktycznie co roku mecze w Wielkiej Brytanii, więc NBA jest popularna, ale sam jak widzę tą ligową koszykówkę, to tak nie jest. I zastanawiam się właśnie, tak samo patrząc na siatkówkę, czy siatkówka w ogóle twoim zdaniem ma jakąkolwiek siłę przebicia w tym kraju? Myślę, że ma i mogłaby mieć jeszcze większą.
tutaj tak naprawdę no problem jest wielopoziomowy, ale przede wszystkim jakbym miał nazwać jeden problem, to byłyby to hale. I to dotyczy sportów właśnie takich jak koszykówka, mówisz, i siatkówka, i piłka ręczna tak naprawdę. Bo bez dostępności do hal i bez dostępności do tanich hal jest bardzo ciężko rywalizować międzynarodowo albo organizować choćby dobre eventy, bo my jesteśmy świadomi tego, że często kibice przychodzą na nasze mecze. Myśmy naprawdę gościli drużyny z krajów dużo mniej zamożnych niż Wielka Brytania, na przykład w pucharach europejskich, i oni przyjeżdżali, oni nie mogli uwierzyć, w jakich my warunkach ich zapraszamy, w jakich warunkach my ich gościmy, jak hala wygląda i jaki jest przede wszystkim no brud tam, bo takie są realia. Te hale są bardzo, bardzo stare, bardzo, bardzo zaniedbane i jest ich bardzo, bardzo mało, jeżeli chodzi o Londyn. Według badań tutejszych jakichś tam organizacji, które badają, i powinno być więcej, o 100 chyba 50 hal sportowych w samym Londynie, tak żeby zapewnić dostęp do sportu rekreacyjnego, tutaj mówimy, na poziomie no, cywilizacji XXI wieku, więc nie ma tych hal, nie ma pływalni, ale jeżeli chodzi o siłę przebicia, to siatkówka ma potencjał, bo w szkołach w tej chwili, na uniwersytetach to jest bardzo popularny sport, więc musimy tutaj też rozdzielić właśnie ten poziom taki ligowy i nazwijmy go bardzo taki elitarny po prostu. Z tym będzie problem, tak? Ale jeżeli chodzi o potencjał właśnie, gdzie jest to sport drużynowy, bezkontaktowy, tak jak mówisz, rugby jest dużym sportem w szkołach, ale uważam, że rugby, no, zaczyna być coraz mniej popularne. Chodzi o wstrząśnienia mózgu i dzieciaki tak naprawdę, no, gdzieś tam dziewczyny na przykład w ogóle w rugby nie chcą grać, tak? A siatkówka jest bardzo dobrym sportem, jeżeli chodzi o sport dla dziewczyn, więc tak naprawdę zobaczymy, jakie będą tego efekty, ale w tej chwili coraz więcej szkół jest zainteresowanych siatkówką, coraz więcej szkół podstawowych, średnich chce to wprowadzać, bo jest to po prostu nowy sport i oni to widzą jako możliwość uaktywnienia osób, które do tej pory nie uprawiają żadnego innego sportu, tak? A też przez to, że to jest sport drużynowy, jest okej, bo chcą, żeby ludzie uprawiali sporty drużynowe, zwłaszcza w szkole, kiedy są relacje międzyludzkie. No i generalnie jest to sport bezkontaktowy, tak jak mówię, to jest tajna broń siatkówki. No ale żeby to zrobić, trzeba mieć jakąś siłę przebicia, trzeba mieć, i tutaj mówię o Federacji Angielskiej Siatkarskiej, tak? I spójrzmy teraz na model finansowania sportu. Siatkówka jest finansowana tylko i wyłącznie jako forma zdrowego trybu życia. Czyli ministerstwo nie finansuje tutaj Związku Siatkarskiego, który ma realizować ligę, reprezentację i na przykład ten sport masowy. Wszystko zamyka się w sporcie masowym, całe finansowanie, więc cokolwiek odbywa się poza tym takim podstawowym właśnie sektorem dotyczącym właśnie ruchu, jest to wszystko finansowane ze sportów, znaczy ze środków prywatnych, de facto zawodników w większości lig, albo uniwersytetów. Więc ja uważam osobiście i cały czas się tego trzymam i w to wierzę, że siatkówka mogłaby mieć większą obecność i chociażby w mediach, i chociażby w życiu politycznym, czy miasta, bo ja to wszystko robię i robiłem to jako przedstawiciel drużyny, ale często federacja czy osoby, które de facto powinny być za to odpowiedzialne, nie do końca chcą się w to angażować. Brutalnie mówiąc, nie za to im płacą. No tak? tak. I tutaj jest ten właśnie dysonans, no bo jednak to jest duże utrudnienie, jeżeli media w ogóle nie są zainteresowane. Ja jako drużyna choćby gram w Lidze Mistrzów i sam jako drużyna muszę się dobijać do jakichś tam dziennikarzy brytyjskich swoimi kontaktami, a jak federacja proszę federację o pomoc, no to oni mówią, że oni nie mają takich kontaktów, no bo nigdy ich nie było, więc ja myślę, że potencjał jest duży, coraz więcej osób gra, i potrzebni są ludzie, którzy uwierzą w to, tak? I mam nadzieję, że przez to, że to jest sport uniwersytecki dość mocno popularny teraz, no, że za jakiś czas wypłyną, że tak powiem, we władnych stanowiskach ludzie, no, którzy będą mogli, bo to jest kwestia czasem dania szansy, tak? I niestety też zaufania ludziom po drugiej stronie, tak? Bo często jest tak, a zwłaszcza mówię po Igrzyskach Olimpijskich, Siatkarska Federacja Angielska oberwała bardzo finansowo i jakby organizacyjnie, bo zostało uznane, że kasa została zmarnowana. No obiecywali nie wiadomo czego, może nierealne rzeczy, no bo ciężko obiecywać medale albo choćby zwycięstwo w meczu, na przykład w grupie, gdzieś jest z Australią, z Polską,
i chyba z Bułgarią, z Włochami chyba. Także no ciężko, ale generalnie tak, to nie było nigdy, często był taki związek przedstawiany jako przykład związku, który no źle sobą zarządza, no więc w związku z tym nie idą za tym żadne ryzyka, nikt nie chce podjąć tego ryzyka. To co mówisz o London Lions, no to też jest taki dosyć przykład potwierdzający regułę, bo tam no też oni mieli swoje różne przygody. 2-3 lata temu ta drużyna zbankrutowała, teraz już zmieniła nazwę na dokładnie podobną, ale inną i de facto no wszystkie pieniądze tam są z zagranicy, tak? Bo tam jest litewski właściciel. Tak. Czyli generalnie okej, bo ja bym widział na przykład dla Polonii polskiego właściciela, tak? I tamten Żalgiris Kowno sobie ogrywa swoich chłopców, buduje sobie nowy rynek, a no dla nich to ma sens, tak? Ma to sens. I rzeczywiście, no też mówię, mają problemy też z halą, bo ja znam doskonale tamtą halę, to jest hala w wiosce olimpijskiej, ale problemem jest to, że oni tam są tylko i wyłącznie klientem kupującym czas na godzinę. Więc de facto nawet gdy sprzedadzą dużo biletów, przychodzą ludzie, to oni nie są w stanie zarobić. Każdy hot dog, każda Coca-Cola sprzedana jest tylko dla operatora hali. To wynika też z tego, jak jest po prostu tutaj finansowana infrastruktura sportowa i ona jest finansowana w taki sposób, że jest tam pomiędzy właścicielem, czyli gminą, a użytkownikiem jest operator. I Ale to ten jest operator... takie strasznie biznesowe, korporacyjne podejście. Zastanawiam się, czy w przypadku na przykład siatkówki juniorskiej to też tak jest, że w sumie Dokładnie jeżeli chcesz, żeby twoje dziecko trenowało, to musisz płacić pewnie duże składki, żeby mogło po prostu trenować? Tak jest. Dlatego powiedziałem, to jest bardzo drogi sport, bo no brakuje zrozumienia wśród tych operatorów hal chociażby, co to jest siatkówka i w momencie, kiedy my potrzebujemy do grania w siatkówkę, 4 boiska do piłki, do badmintona, kalkulacja jest prosta. Taniej, lepiej przychodzi z godziny przychód, jak sprzedają 4 boiska do badmintona. To jest takie proste. To jest konsekwencja wielu lat tutejszego podejścia do modelu właśnie operacji różnych takich publicznych, czy choćby budynków, czy parków. Kiedyś to może działało. Przez ostatnie, myślę, 10 lat, 15 lat wiele już jest sygnałów, że to nie działa, że to nie ma. Ale po prostu jest jak jest, tak? Więc tak jak mówisz, London Lions, no też, żeby konkurować chociażby w tym Eurocupie, startują z poziomu, podejrzewam, no minus 1 milion. Bo 1 milion to jest ten, który oni muszą wydać na rzeczy, które ich konkurenci europejscy mają już w pakiecie od miasta, tak? Czyli chodzi o halę, dostęp do hali, ochrona, tak, promocja i czasem często jakieś dotacje. A w Londynie tego absolutnie nie ma, więc no problem jest taki, że nie ma hal, nie ma zainteresowania mediów i są bardzo drogie. I tak naprawdę mało kogo interesuje, żeby to zmienić. Bo ludzie, którym zależy na dobru siatkówki, albo koszykówki, albo piłki ręcznej, nie mają jeszcze takiego wielkiego przełożenia na różnego rodzaju wpływy polityczne. Ja myślę, że to też jest ważne, bo to jest kwestia też zaufania tak naprawdę. Ja wydeptywałem dużo ścieżek i je wydeptuję i gdzie się uda gdzieś kogoś posłuchać, z kimś porozmawiać, to nagle okej, dajmy szansę, spróbujmy. Mam taką sieć ludzi tutaj w Wielkiej Brytanii, z którymi chcę robić rzeczy i mogę robić rzeczy i oni rozumieją, że trzeba coś zmieniać, ale jest to problem wielopoziomowy, jest to ogromne wyzwanie. Wcześniej myślałem, że będzie to trochę prostsze, ale też no, dużo się zmieniło, tak? Bo jest Brexit, potem był COVID. No jest generalnie teraz wojna na Ukrainie i to wszystko też można wykorzystywać pozytywnie, tak? Ale no, jakbym miał nazwać jeden problem, to jest dostęp do hal. I piszę o tym i mówię o tym, bo proszę sobie wyobrazić właśnie chociażby, tak otwieram oczy Brytyjczykom, wyobraźcie sobie krykiet czy piłkę nożną bez boisk, tak? Czy bez stadionów. No jest to niemożliwe, tak? Więc ja myślę, że tutaj nie można tak jednoznacznie oceniać siatkówki negatywnie brytyjskiej, że na przykład nawet się nie umie grać albo ktoś nie chce na nią w ogóle przychodzić. Bo to jest poziom jeszcze jeden wcześniejszy problem. Tam nie ma gdzie grać i nie ma dokąd przychodzić. No, tak jak mówię, poza jakimiś tam wyjątkami. I głównie są to wyjątki związane z wyższą edukacją, czyli uniwersytety. No i teraz w Anglii w drużyny, które mają
albo są w ogóle drużynami uniwersyteckimi, mają w tej chwili większą siłę przebicia, no bo odchodzi im ten porządkowy koszt, czyli lokalizacja treningów i lokalizacja meczów, która jest przy takim trybie naprawdę intensywnym, no bardzo, bardzo droga. I trudna, dostępna, bo nie raz i nie dwa się zdarzało, że my mieliśmy odwołane treningi chociażby w dniu treningu, albo nawet już tam byliśmy, bo przyszło jakieś inne zamówienie i ktoś tam organizował na przykład urodziny i trzeba było oddać. No to są śmieszne historie, zwłaszcza w tych latach takich naszych najlepszych i zawodników, i trenerów. Mówię tu o Piotrku Grabanie, który przyjechał przecież z Polski i się z tym stykał na co dzień, tak? Gdzie przychodziliśmy na trening, a tam nie ma treningu, bo coś, tak? Bo ktoś nie otworzył, albo ktoś zarezerwował coś innego. No jest to naprawdę, siatkówka w Anglii to jest sport dla najtwardszych. A to o jakich kosztach mowa, jeśli chodzi o koszt rozegrania sezonu w brytyjskiej ekstraklasie? Takiego rzędu to są kwoty? Jeżeli mówimy o takich typowo podstawowych rzeczach, czyli podróże, czyli właśnie dostęp do hal, no i organizacja meczów, opłacenie sędziów i to wszystko na tym takim podstawowym poziomie, no to ja myślę, że to się zaczyna od jakichś tam no bym powiedział 15-18 tysięcy funtów na sezon, tak? Gdzie tych pieniędzy tak naprawdę, no to nie wydaje się jakaś nie wiadomo jaka kwota, tak? Ale w momencie, kiedy to zawodnicy muszą się na to zrzucić, no jest to jakiś tam problem, ale to jest ten poziom taki najniższego zaopatrzenia, tak? Czyli my tak nigdy nie chcieliśmy grać, tak? Bo dla nas zawsze było ważne te doświadczenie kibicowskie i tutaj już dochodzą inne rzeczy, typu no chociażby ochrona, wynajęcie dużej hali, no a jeżeli mówimy na przykład o meczach już w takiej hali, które graliśmy w pucharach europejskich w Londynie, no to jest to po prostu stawka rynkowa, czyli no niech to będzie nawet 20 tysięcy funtów na przykład za jeden dzień. I plus do tego ochrona, plus do tego, no a tak naprawdę no koszty nieosiągalne dla większości brytyjskich klubów, a do tego dochodzą, tak jak mówię, drużyny, z które przyjeżdżają z Europy i nagle zaczynają. No myśmy w najlepszym swoim sezonie dysponowali budżetem 400 tysięcy funtów. Czyli to są jakieś 2 miliony, tak? Nawet niecałe 2 miliony złotych. To teraz za 2 miliony złotych to wątpię, żebyś się utrzymał w ekstraklasie siatkarek. Nie, ja myślę, tak, oczywiście. Oczywiście. Tak. Oczywiście, więc te kwoty, które myśmy mieli, to były ogromne kwoty na Anglię, ale na Europę to był po prostu... Nawet sorry, że ci przerwę. Znam siatkarzy w Plus Lidze, którzy tyle zarabiają na sezon. Więc to już wiele mówi. Ale przejdę teraz do tej wątku Polonii, bo wspomniałeś, że na początku właśnie te pierwsze lata to było taki wzrost, że czułeś, że wszystko idzie do przodu i masz taki moment przełomowy, który ci pokazał, że kurczę, robię fajną robotę, jakieś wydarzenie, jakiś wynik, jakiś zmianka, która ci taki dała pozytywny kop motywacji? Tak jak na początku mieliśmy, rzeczywiście wszystko rosło dziesiątkami procent. Mówię tutaj o social media zaangażowaniu, o zainteresowaniu mediów. No choćby nawet efekty typu zainteresowanie jednym czy drugim naszym meczem przez media, na przykład przez BBC. To są takie sukcesy, ale generalnie rzeczywiście dla mnie największym takim sukcesem było to, jak zaczęliśmy myśleć o jakichś tam wyjazdach europejskich, no i na przykład wygraliśmy ten Puchar Nevsa. To jest ten pod Cewem puchar regionalny, czyli Anglia podpada tam Norwegia, Szwecja, Europa Północna i myśmy go wygrali. I to był taki tak naprawdę pierwszy sygnał, że kurde, no, bo w Anglii żeśmy mieli rzeczywiście dużo. Jeżeli chodzi o Anglię, wyniki sportowe tak bardzo nie były, że tak powiem, powodem do radości, o ile były tym powodem do radości chociażby duże ilości kibiców na meczach, tak? To było coś, co myśmy zawsze jakby promowali, tym się cieszyli i tych kibiców było zawsze na tamtym etapie bardzo dużo, no bo to była jakaś tam nowinka, rzeczywiście ludzie przychodzili, interesowali się, krzyczeli, kibicowali i to był taki główny punkt, no wiadomo, potem doszedł Puchar Challenge, zagranie tego challenge'u, tak, wygranie meczu, przejście do kolejnej rundy. Co jakiś czas pojawiały się takie rzeczy, kontrakt z Ribą, no krok po kroku rzeczy, które były niemożliwe się udawało nam realizować.
No i tak, i dlatego tyle lat w to się zaangażowałem, bo to naprawdę była fajna przygoda, jest cały czas, z bardzo fajnymi ludźmi, z bardzo fajnymi wyzwaniami, dużo stresu, dużo przygód, ale no fajne 10 lat czy 12 lat mojego życia, bardzo mile to cały czas to wspominam. Jak ze wszystkimi rzeczami trzeba cały czas lawirować, cały czas zmieniać kierunki, bo te pierwszy styk z siatkówką i ze sportem, no ja myślałem, że to będzie 1:1 kopiuj wklej z Polski, tak, ale potem dopiero zacząłem rozumieć i finansowanie, i realia, i też trochę realia w Polsce, bo nagle zrozumiałem, że to nie jest tak 1:1, że polska siatkówka będzie NBA i będzie tutaj pod wieloma względami no takim liderem, aczkolwiek no mówię, przed tymi mistrzostwami świata w Polsce w 2014 jeszcze się mówiło o tym dużo, że chcemy być tym liderem, chcemy być i wtedy pewnie byliśmy, tak, no ale jesteśmy 12 lat później i jakoś tutaj tego liderstwa coraz mniej chyba tutaj w tym wszystkim jest, więc myślę, że rzeczywiście takie. No i pierwszy mecz w Lidze Mistrzów też, no. To też było niesamowite przeżycie. Potem tak myślę sobie, kiedy byłem taki najbardziej, nie wiem, nazwijmy to wzruszony, no. Mecz z Trentino też. Przecież i też satysfakcja dla moich chłopaków, dla zawodników tak naprawdę, no bo tam już mieliśmy fajnych chłopaków, którzy no i rozumieli i grali i nagle stawali po drugiej stronie siatki od Trento, tak, no dla nich to też była mega przygoda i fajnie, że mogliśmy tam być, fajnie, że mogliśmy to zrobić i to jest no, taka fajna, jest parę takich naprawdę fajnych rzeczy, które zrobiliśmy i trzymam kciuki, żeby ktoś nas w tym przegonił w Anglii, ale myślę, że będzie mega ciężko. A jak wspominasz właśnie pozyskiwanie, nazwijmy to pozyskiwanie kibiców i sponsorów, to trudniej było dotrzeć do kibiców i sponsorów polskich, czy tych brytyjskich? Czy to było tak, że czy Polacy się garnęli, bo to Polonia Londyn, polski klub i chcemy go wspierać, czy możesz w myśl zasady, że Polak Polakowi na ojczyźnie raczej przyjacielem nie jest? Na początku rzeczywiście Polacy, tak, bo myśmy się jakby skoncentrowali na jakichś tam etapach. Na początku najłatwiej było rzeczywiście dotrzeć do Polaków, raz, że mieliśmy dobre relacje z mediami polonijnymi i polskimi, bo też Polsat dosyć mocno, że tak powiem, był zainteresowany nami. I potem przeszliśmy, no bardzo chcieliśmy doprowadzić do tego, żeby było tych kibiców z innych krajów też sporo na trybunach. No i tutaj takim dużym przełomem był udział Giby, bo wtedy przyszło bardzo, bardzo dużo Brazylijczyków za nim, a Giba był rok po tym, jak grał dla mnie Ignaczak Krzysiu. I muszę ci powiedzieć, że na Krzysia mniej Polaków przyszło niż Brazylijczyków na Gibę, mimo że Krzysiek był dużo bliżej swojej jakby najwyższego poziomu swojej kariery, tak, bo on przyjechał, no teraz nie pamiętam, 2016, być może. Tak, no to 2 lata po Mistrzostwie Świata, no Giba przyjechał trochę później w swojej karierze, tak, ale to też trochę mi potworzyło oczy tak naprawdę w Londynie, że no jakoś tych Brazylijczyków ten sport chyba tak bardziej kręci, bardziej motywuje, gdzie zorganizowaliśmy spotkanie z Gibą w restauracji brazylijskiej, no to chyba tam policja przyjechała, bo tyle ludzi przyszło, bo trzeba było ruch zamknąć na ulicy. I to było fajne, bo to było takie takie pospolite ruszenia. My też nie mieliśmy nie wiadomo jakiego tam dostępu do mediów brazylijskich na przykład, tak? Więc to było wszystko jakimś tam szeptanym takim marketingiem, więc to było okej. No, myślę, że ciężko jest myśleć, ale też tak naprawdę dużo potem pojawiało się też Brytyjczyków, zwłaszcza gdy graliśmy w Lidze Mistrzów, no to już ich interesowało, tak? Gdzie nam się udało przebić tam już troszkę do mediów, no to już trochę ludzi się też pojawiało, ale oczywiście głównym takim na pewno głównym takim źródłem kibiców na początku byli Polacy też, tak? I potem myśmy chcieli, żeby ci Polacy też przyprowadzali właśnie innych, ale mówię, myśmy nie mieli nigdy takiej stabilnej hali, gdzie naprawdę z dumą bym tam i przyprowadzał ludzi i mieliśmy i jednych, i brytyjskich polityków, i polskich polityków, no i często trzeba było się po prostu wstydzić, nie ma się na co wstydzić, bo ja tego nie zbudowałem, tak, ale mieć świadomość tego, że ci ludzie przychodzą i patrzą na ten sport przez pryzmat tego, gdzie są, a są w salce jakiejś czy sportowej, czy miejskiej, czy szkolnej, ale to są niestety, no wygląda to rekreacyjnie. Choćbyśmy mieli
najlepszy skład na boisku, to liczy się też to, co się dzieje dookoła i to też, ja rozumiem doskonale kibiców, tak, że to nie jest dla nich atrakcyjne, jeżeli no nawet chociażby nie ma gdzie usiąść, tak. Więc ciężko jest. Myślę, że jest tak, że jeżeli ludzie przyjdą pierwszy raz na mecz siatkówki w Anglii i jest on fajnie oprawiony, to wrócą. Z dzieciakami zwłaszcza. Bo są przykłady z innych sportów, tak? Tylko, że to musi być fajna oprawa i też, no myśmy zawsze mieli ten sam problem, że byliśmy dużo ambitniejsi niż inne drużyny, jeżeli chodzi o organizację właśnie meczów. Więc w momencie, kiedy my wprowadzaliśmy jakąś tam formę no, rozrywki na tych meczach, inwestowaliśmy w to, no to potem ta sama drużyna, z którą my właśnie graliśmy, organizowali mecz tydzień później, nie wiem, w salce przykościelnej, tak? Więc brakowało tutaj też no, takiego całościowego podejścia w tym wszystkim. Ale kibiców jest bardzo dużo, bo to też otworzyło mi oczy, tak jak mówię, te pierwsze igrzyska 2012. Na przykład wiem, że Volleyball World TV, czyli ta strona internetowa, która streamuje dużo meczów siatkarskich, ma bardzo dużo wejść z Anglii. Bardzo dużo, no bo tutaj nie ma tego w ogóle w mediach, tak? Więc nie jest to kwestia wejścia tam albo gdzieś indziej, tylko trzeba tutaj po prostu wejść, no i jest dużo. Więc tak jak mówimy, no Brazylijczycy, Polacy, Włosi i Amerykanie, no i wszyscy tutaj są, tak? Na miejscu, więc ja pamiętam, że jeszcze cały czas my robiliśmy dużo badań właśnie, ilu jest ludzi, ilu jest potencjalnych fanów. Nie ma takiego drugiego miasta na świecie, które miałoby tylu potencjalnych kibiców dla jakby z siatkówki, tylko no trzeba im dać produkt. I zapomnieliśmy o tym, że ten produkt musi być podobny do tego produktu, który oni znają z tych krajów, w których pochodzą, tak? I musi być konsekwentny przez kilka meczów, bo nawet jak graliśmy w Lidze Mistrzów, no to też nie były te mecze, no nazwijmy to co 2 tygodnie, tak? A też szybko odpadaliśmy, to jest raz, a dwa, przecież graliśmy też w COVID-zie, więc nawet kabaret był taki, że przecież nie mogliśmy w ogóle trenować. To inna historia też, bo to też pokazuje, jak tutaj się traktuje takie sporty. No, mieliśmy sponsorów, którzy wydawali, no to był ten sezon po 500 000 funtów, 400. No i nagle przychodzi tam e-mail, że no to teraz już nie możecie trenować. A my jesteśmy w połowie jakby przygotowania, w końcówce przygotowania do pierwszego meczu eliminacji do Ligi Mistrzów. I tam nikogo nie interesuje. I federacja potem wszystkich przeprowadziła na te tak zwane postojowe, a myśmy grali. Kabaret. Ale mnie ciekawi, jak przez lata ten proces budowania zespołu, bo tam często jak patrzyłem na te archiwalne składy Polonii Londyn, często znajdowałem zawodników, których kojarzyłem z Polski, ale nie z Plus Ligi, tylko na przykład z pierwszej ligi, czy gdzieś właśnie z drugiej ligi. Zastanawiam się, czy często było tak, że do was zwracali się zawodnicy, że ej, dobra, ja może bym chciał, nie wiem, znaleźć pracę w Londynie, a przy okazji sobie połączyć to z grą. Dziś jak właśnie wspominasz te rekrutowanie, szczególnie w tych najlepszych sezonach zawodników, czy jak oni się w ogóle zapatrywali na grę w Polonii? Wiesz, w najlepszych sezonach to myśmy mieli normalnie zawodników kontraktowych za kasę. Jakby Tak? oni byli na pełen etat. Nie mieli żadnych jakichś Nie tam... wszyscy, ale tak. Rzeczywiście ci najlepsi to tak, a ci mniej lepsi, no powiedzmy też, aczkolwiek no, płaciliśmy im po prostu pieniądze, tak. Jeżeli chodziło o zawodników zainteresowanych pracą i grą, przed Brexitem było multum. Mogliśmy przebierać, tak. Więc jeżeli wtedy też tak naprawdę ta drużyna miała dużo łatwiejszy dostęp do zawodników, no teraz po Brexicie już Polacy nie mogą tak łatwo legalnie pracować tutaj w Anglii, więc tego zainteresowania już nie ma, tak. Myśmy też zawsze bazowali na tym, że no, byliśmy tą drużyną najbardziej ambitną z Londynu, więc też dużo ludzi się zjawiało w Londynie przed Brexitem z powodów zawodowych. Włosi, Brazylijczycy, oni nagle gdzieś tam liznęli tej siatkówki, tak jak mówisz, pierwsza, druga liga w Polsce i chcieli dalej się ruszać i się po prostu do nas odzywali. Także to jest cały czas importowani zawodnicy nie przyjeżdżający do Londynu albo do Anglii do grania w siatkówkę, to jest cały czas sól tej ligi. Myślę, że najwięcej takich, jeżeli byśmy mieli policzyć Brytyjczyków i nie-Brytyjczyków w najwyższych ligach kobiet i mężczyzn, to myślę, że w najlepszym przypadku jest 50/50, a prawdopodobnie jest więcej nie-Brytyjczyków. No bo
tak po prostu jest, więc ta cała liga jest bardzo oparta na ludziach, którzy przyjeżdżają do Londynu z innych powodów niż granie w siatkówkę. Jeżeli to są studia, to jeszcze pół biedy, bo mogą rzeczywiście wtedy się zaangażować w to na 100%, jeżeli to jest dobry uniwerek. No ale często to są inne prace, które pozwalają trenować tylko wieczorami albo popołudniami, tak? Tak, tak. Myśmy dokładnie w taki sposób też cały czas bazowali, więc no mówię, to też wielki ukłon w stronę zawodników, bo to była naprawdę orka ogromna dla nich, ale wszyscy zdecydowaliśmy się, mówię o Lidze Mistrzów chociażby, tych przygodach, tak, no bo to były wyjazdy, to było dużo trenowania, no to było jakaś tam forma niewygody dla nich, ale no cisnęli, ale wszyscy mieliśmy świadomość, że w porównaniu do tego, jakimi warunkami dysponują potęgi z Białorusi, albo z Węgier, albo z Chorwacji, z którymi się jakby stykamy, no to mimo wszystko to było niebo a ziemia, a my naprawdę przecież jesteśmy z dużo bogatszego kraju, tak? Więc do tej pory tak jest. No w tej chwili jest bardzo dużo ludzi z Ukrainy, zawodników, chłopaków i dziewczyn też. Bo to jest związane z tym, że ci ludzie też mogą cały czas otrzymywać legalną tutaj pomoc, mogą legalnie pracować i są w tej chwili no, na takim samym poziomie traktowani jak przed Brexitem Polacy, jeżeli Unia była, Wielka Brytania była jeszcze częścią Unii, tak? Więc dostają normalnie pracę a są z kraju, gdzie się gra w siatkówkę, tak? Więc no myśmy mieli teraz chłopaków dużo, kilku z Ukrainy i wiem, że w wielu drużynach innych też jest kilku innych chłopaków z Ukrainy, ale po Brexicie to się zmieniło. Już te drużyny tak naprawdę nie są... No poziom spada. Trzeba powiedzieć, poziom spada, bo realnie patrząc tak naprawdę drużyn, które mogą myśleć o tym, żeby przyciągać zawodników, ludzi tutaj tylko do grania, to są tylko drużyny uniwersyteckie. Bo jeżeli drużyna ma komuś zapłacić za pobyt tutaj jeszcze do tego pensję, no to już się robią kwoty takie, że to się, no nie ma po co tego robić tak naprawdę, bo myśmy przechodzili tą drogę, nie ma po co tego robić, to jest taki właśnie paradoks, tak, bo myśmy chcieli to robić i robiliśmy, żeby wzbudzić właśnie czy zainteresowanie, czy władz lokalnych, czy władz narodowych, gdzieś to wszystko przepchać, czy mediów, no i trudno było. Więc cały czas dużo międzynarodowych zawodników, no. Jak myślę o zawodnikach w Polonii Londyn, przychodzą mi na myśl 3 nazwiska. O 2 już wspomniałeś, to jest Ignaczak i Żyba, a trzeci to jest Markus Nilsson. I zastanawiam się, no bo to są gwiazdy, których znał praktycznie każdy fan siatkówki. Zastanawiam się, jak ci się udało, właśnie zacznijmy od Ignaczaka i Żyby, jak ci się udało ich sprowadzić? No, nawet na chwilę. Tak, Igła przez bardzo zaprzyjaźnionego i fajnego człowieka w Polsce, który jest dobrym świrem siatkarskim, ale nie działa bezpośrednio jakby w sporcie. Byłem u niego po prostu na prywatnych odwiedzinach i gdzieś tam się pojawił taki żart. Wybrał telefon, Igła odebrał. Mówi, dobra, dzwoń, wymyślimy coś. I to było też, no, to jeszcze było to pokolenie, tak, no, dla którego to siatkówka cała to była przygoda. Nie tylko kasa, tak. Igła też opowiadał, jak na początku zaczynał, więc dla niego to było nie tylko i wyłącznie kasa, ale też, no, on rozumiał cały czas. Igła akurat też jest, no, teraz jest lokalnym politykiem, tak, przedsiębiorcą, więc ma dosyć szerokie horyzonty i on dokładnie rozumiał, po co ja chcę, żeby on przyjechał, tak, żeby z niego zrobić promocję, z niego zrobić twarz klubu, a granie przyjdzie na później. Zresztą on i tak chciał przyjechać na atak, ale jak zobaczył pierwszy trening, to poprosił, żeby może jednak na tym libero, bo po prostu no, myślał, że będzie niższy poziom niż był akurat w tamtym momencie, ale no bardzo fajnie, naturalnie, bez problemu przyjechał z całą rodziną i wtedy to było naprawdę dla nas no, fajne wydarzenie i bezproblemowe. Nie było to jakimkolwiek dla niego problemem, że trenowanie tam, nie wiem, wieczorem czy coś. I też rozumiał przede wszystkim, że to jest część jakiegoś tam większego projektu, który ma na celu poprawienie trochę no, obecności też polskiej siatkówki w Anglii, tak? Bo to dla niego też miało znaczenie, on to rozumiał. Więc zagrał, fajnie, świetnie się zachowywał, dostępny dla mediów, dostępny dla kibiców. Także no, super, do dziś mamy kontakt, świetny chłopak, tak? A Żyba to już jest kolejny krok, to było w Polsce. On grał w turnieju Gwiazd, taki był jeden sezon rozegrany. Zresztą on mieszkał wtedy w Polsce, bo on Taka w Łodzi, jak się nie tak mylę. jest. On miał wtedy kontrakt z jedną z firm w Polsce, był przedstawicielem, jakby twarzą tej firmy na różnych eventach. No i też ktoś tam
czy ktoś mi dał do niego numer, czy ktoś... Po prostu znowu się spotkaliśmy i znowu nie ma problemu, tak? Znowu światowy człowiek, też zrozumiejący po prostu, no tam już naprawdę on przecież był w każdym zakątku świata kilka razy, rozumiejący właśnie potencjał i rozumiejący przygodę, też ogromna cierpliwość, autentyczna po prostu, szybko się zgodził bez problemu, przyjedziemy pewnie, coś tam tutaj za to tam zapłaćcie, oczywiście pokryjcie koszty, coś tam dorzućcie i zrobimy przygodę, tak. Nie miał żadnych wątpliwości, nie miał żadnych tam nie wiadomo jakich, bo on był już po karierze 10 lat, tak? Więc dla niego to mogło skończyć się też źle, gdyby ktoś, nie wiem, gdyby mi nie zaufał, tak? Bo mógłby ktoś wystawić go no, na jednego czy na drugiego, byłby po prostu brzydki męczarnie dla Ziby, tak? A on zrozumiał, że mam dobrego trenera, trener go też tam gdzieś będzie chronił. Nikt nie oczekiwał od niego wrócenia do treningów 10 razy w tygodniu. No, to było bardziej też właśnie ta rola taka marketingowa i on ją doskonale rozumiał i świetnie też ją zrealizował tak naprawdę. No, myślę, że to jest autentycznie dobry człowiek, który no, naprawdę dużo zawdzięcza siatkówce i rzeczywiście dużo tej siatkówce chce oddać i jest cały czas przecież ambasadorem wielu organizacji, podróżuje po świecie. Dużo czasu dla kibiców, dużo czasu dla mediów. Ogromne zaangażowanie w to. Także to kolejny facet, ale to naprawdę to nie były nie wiadomo jakie negocjacje, że ja musiałem tam latami się do nich dobijać, miesiącami. Po prostu telefon, hej, pewnie, przygoda, tak? Bo to jest właśnie też coś, co zawsze nas nakręcało, że ten Londyn taki jest no, dosyć atrakcyjny. Ludzie tutaj rozumieją, że chcą tutaj, żeby coś się udało. Że to jest taki rynek, taki, no, który ludziom zależącym na wzroście siatkówki powinno zależeć na zrobieniu czegoś w Londynie. I oni to obaj rozumieli. No i to samo Markus, tak? Markus to był już efekt w ogóle naszej rekrutacji na najlepszy skład. To myśmy wtedy mieli ten taki najmocniejszy skład. Kiedy tylko znowu COVID wtedy był, tak? To już było w ogóle wariactwo, więc myśmy też musieli się gimnastykować. Naprawdę wiele rzeczy zostało zrobionych. No naprawdę takie gimnastyki, taka elastyczność, no dużo stresu, ale wyszliśmy z tego zwycięstwa. I to samo było tak do Markusa. On wtedy też nie miał menedżera, zdaje się. Po prostu mój trener miał świętej pamięci już dobre kontakty wśród wielu właśnie trenerów. Ktoś tam przekazał kontakt. Umówiliśmy się na jakiś tam telefon. Też ustaliliśmy warunki. No tam już chodziło o granie, tak, więc już warunki były bardziej takie, nazwijmy to rynkowe, tak, bo wtedy to był ten największy budżet, więc też mogliśmy sobie najwięcej pozwolić, ale no on też już wtedy miał karierę pozasportową. Tak. On wtedy studiował, więc on jest, zdaje się, mikrobiologiem i bardzo dobrym do tego, więc gdzieś tam po prostu zarezerwował sobie pewnego rodzaju czas na jakieś tam egzaminy, zaliczenia, ale gdzie to był na 100% i też nie było z tym problemu żadnego. Bardzo szybka decyzja, dawaj, jedziemy do obcego kraju, do obcych ludzi, do wariatów i tyle, bo myśmy byli takimi pozytywnymi wariatami, tak. I ja myślę, że już na tym etapie coraz więcej ludzi wtedy o nas słyszało, bo już gdzieś tam się pojawiliśmy i w Cewie, i w Pucharze Challenge, więc no okej, nie? I często było tak, że ktoś tam już kogoś znał na przykład, kto u nas grał, taki Markus tam dzwonił do jakiegoś tam swojego kolegi, usłyszał, że jest wszystko okej i nie ma tutaj wielkich wałów i on mówi, dobra, dawaj, no to jest to pokolenie, tak, fajnych chłopaków, jakaś tam, ale mówię, to też świadomie oni realizowali jakąś tam misję promocji siatkówki w Londynie, oni wiedzieli, że dla nich jakby to też miało znaczenie, że mogą się do tego przyczynić. Po prostu traktowali to jako sport, który też dużo im dał i chcieli trochę oddać dla niego z powrotem. A ta współpraca ze Skrą Bełchatów, to skąd to się wzięło? No to było dosyć wcześnie jeszcze na tym etapie naszej działalności. No to też był jeden z takich milowych kroków tak naprawdę dla całej drużyny organizacji. No to była fajna sytuacja, gdzie Tomek Koprowski, ówczesny dyrektor marketingu, zadzwonił do mnie przez kolegę, przekazał numer. No i że oni wtedy mieli dosyć dobre i cały czas słuszne ambicje zostania no taką wizytówką międzynarodową polskiej siatkówki, tak? Nazwijmy to Barceloną. Jeżeli mielibyśmy w realiach piłkarskich powiedzieć, że będą mieli fanów poza Polską też. I to było dla nich taki moment, kiedy odezwali się do nas, kiedy te nasze jakieś tam sytuacje medialne zaczęły rosnąć po moim przyjściu do klubu i gdzieś tam po prostu się okazało, no i to był taki kolejny dla mnie dowód, że to ma sens, tak? Bo wtedy oni nas zaprosili przecież na mecz do siebie.
Potem myśmy ich z wizytą zaprosili, te mecze zostały jakby zrealizowane. Mieliśmy bardzo dobre i cały czas mamy relacje świetne z Tomkiem Koprowskim, który już nie pracuje w Bełchatowie, ale pracuje w Aluronie w Zawierciu. Więc współpraca z PGS Krom Bełchatów była bardzo dobrą synergią dla obu klubów. No oczywiście dla nich też to było jakimś tam wyzwaniem, tak, bo musieli gdzieś wpakować te mecze z nami w swoje przygotowania. No ale w tamtym czasie było dla nich to okej. No to też potem trochę tak się rozmyło, tak jak mówię, nie było to takie ciągłe, ale pomogli nam wielokrotnie, chociażby graliśmy u nich przecież mecze, u nich w hali. Tak, tak, To tak. raz, że nie mieliśmy pierwszym... jak Pamiętam, zaczęliśmy... byłem nawet na jednym meczu, graliście sparring w Warszawie z Legią. I to był Tak, chyba tamten tak, tak. czas, oglądałem właśnie to jeden mecz. świetnie, że byłeś. Tak, tak. To był ten chyba nasz taki już ostatni taniec, The Last Dance w Lidze Mistrzów, kiedy już naprawdę cisnęliśmy wtedy na maksa i rzeczywiście w Polsce drużyna mieszkała z powodów covidowych, ale rzeczywiście graliśmy mecze oficjalne 2 razy w hali Energia w Bełchatowie. Jeden mecz Pucharu Challenge, który wtedy wygraliśmy. I to był w ogóle boom wtedy, bo to też jest jeden z takich ciekawych dla nas kroków do przodu, prawda? I ten mecz był pokazany na Polsacie. My występowaliśmy tam jako Kopciuszek i potem zostało to krzyknięte cudem w Bełchatowie, bo wygraliśmy z drużyną chyba z Białorusi wtedy. Ale fajnie, awansowaliśmy do kolejnej rundy i to było znowu za czasów, kiedy nikt o siatkówce angielskiej nie słyszał. Wtedy to byli chłopaki naprawdę, którzy chodzili do roboty. Myśmy się tam rzeczywiście podśmiechywali, że ktoś tam się spóźnił na trening czy na mecz, bo był jeszcze w robocie, tak? A ta drużyna druga, białoruska, więc tam już chłopy naprawdę grający, też wtedy trener Graban był naszym trenerem, a potem graliśmy w Bełchatowie. Czy my graliśmy tam mecz? Chyba chcieliśmy grać, a chyba graliśmy mecz tylko taki właśnie pokazowy ze Skrą. 3. raz z nimi graliśmy, a chcieliśmy tam organizować całą grupę Ligi Mistrzów w czasie COVID-u, bo tam było to wariactwo, że Tak, nie tak, można tak. było jeździć, grać, więc zostały stworzone te podgrupy. No i myśmy zaproponowali, żeby naszą podgrupę stworzyć w Bełchatowie, że my byśmy byli gospodarzem. Bełchatów się zgodził, CEF się zgodził, ale nie zgodziły się drużyny uczestniczące w tym. I wtedy wyszło też to, że wiadomo, mocniejsza drużyna, czyli Trento, dysponuje mocniejszym przełożeniem i na władzę, i na jakieś tam wpływy w klubach, i wszyscy pojechaliśmy do Włoch. Ale dużo rzeczy, które wydarzyły się w Polonii dzięki tej współpracy z PGS Krom i fajnie, chcieliśmy widzieć tego więcej. W wielu klubach gdzieś tam się, że tak powiem, anonsowaliśmy, że można i coś z nami zrobić, bo myśmy nie chcieli z tego tak naprawdę tylko czerpać. My chcieliśmy tym klubom też dać tą ekspozycję na nowe rynki, na nowy kraj. No i nie było zbyt dużego niestety zainteresowania, tak? Związane jest to z tym, że to jest wszystko, potrzebne na to są czas i pieniądze, tak? A drużyny nie chcą do końca tego czasu marnować, który mogą poświęcić na granie w lidze, a nie widzą powodu po tego, żeby inwestować w nowe rynki, bo to jest też szerszy temat, tak? Trzeba patrzeć, kto jest ich sponsorem, trzeba patrzeć, gdzie grają, kto tak naprawdę za to płaci. I czy ten sponsor potencjalny ma jakikolwiek interes bycia promowanym w innym kraju i koło się zamyka, tak? Nie będzie globalnego sportu, kiedy nie będzie w nim globalnych pieniędzy. Niestety polski sport, ten najwyższy nawet, jest oparty tylko i wyłącznie o spółki Skarbu Państwa, które nie mają apetytu, żeby się reklamować gdzieś tam na zagranicznych rynkach, więc tak, ale nie, z PGS Krom i cały czas, tak jak mówię, na poziomie prywatnym z Tomkiem Koprowskim bardzo dobre relacje, robimy dużo wspólnych pomysłów, wspólnych projektów. Myślę, że to jest ten człowiek, który wtedy tak naprawdę też rozumiał i chciał tą Skrę gdzieś na te międzynarodowe rynki wprowadzić. Oni mieli wtedy papier do tego, tak? Przecież mieli taki skład. Drugie miejsce w Lidze Mistrzów. Brakowało im jednego chyba punktu w finale, żeby wygrać w ogóle Ligę Mistrzów. Wtedy to był fajny taki produkt cały marketingowy i oni przecież grali udział wtedy w klubowych mistrzostwach świata. Nie ma przypadku, teraz Aluron bierze, tak? I też Tomek Koprowski tam jest, więc może Tomek ten taki pogląd międzynarodowy ma trochę szerszy, ale bardzo fajna współpraca i uważam, że chciałbym tego widzieć więcej i w Plus Lidze, chociażby też może w innych sportach, w których my Polacy czujemy się mocni.
wykorzystywać te kluby gdzieś tam na w innych krajach czy w innych ligach jako taką, no, satelitę tego, tak? Przecież to w piłce nożnej istnieje. Mamy wielowłaścicielskie jakieś tam organizacje, czy tam Manchester Football Group, czy Red Bull, tak? Gdzie na różnych rynkach, chyba Brighton też ma gdzieś drużynę swoją, właściciel, nie Brighton, przepraszam, Brentford właściciel chyba ma też inną drużynę, no. Gdzie się ta jakby raz, że ta drużyna większa, nazwijmy to, ma gdzie ogrywać tych swoich zawodników, dokładnie to samo teraz się dzieje w London Lions, to co wracamy do rozmowy o koszykówce brytyjskiej, tak? Właściciele litewscy, no mówią, dobra, w Litwie już wszystko zrobiliśmy, w Eurolidze idzie nam świetnie, zróbmy sobie coś nowego, tak? Otwórzmy nowy rynek. No i to jest takie podejście właśnie przedsiębiorcy, podejście biznesowe. Mamy produkt, spróbujmy go wprowadzić na nowy rynek, tak? Ale mamy też tam możliwość, żeby tych zawodników ograć, przecież trener też Sabonis, tak. tak, więc tam to wszystko no, ma ręce i nogi, więc ja bym chciał więcej widzieć czegoś takiego właśnie w organizacjach sportowych, gdzie dochodzi do jakiejś tam wspólnoty pomiędzy międzynarodowymi organizacjami. Też bardzo mi zależało na tym, żeby doprowadzić do jakiejś tam współpracy na poziomie federacji. Mówię o angielskiej federacji siatkarskiej, o polskiej federacji siatkarskiej. No, też dwukrotnie zorganizowałem wyjazdy takie edukacyjne dla władz angielskiej siatkówki do Polski na turnieje. To był raz Puchar Polski, a raz Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. No, doprowadziłem, można, jak to się mówi, doprowadzić konia do wodopoju, ale nie można zmusić go, żeby się napił, tak? Więc no, nie było tam tego takiego apetytu. Myślę, że bardziej z polskiej strony nie było go. Zawsze mnie ciekawiło taka koncepcja, bo jak oglądam czasami mecze Ligi Narodów, czy w Holandii jak były, czy jak w Chicago Polska grała, to ja widziałem ogrom Polonii, jakby te hale były zapełnione Polakami. Się właśnie zawsze zastanawiałem, jakiś mecz pokazowy Polaków w Londynie z którejś z takich topowych nacji, czy to by się sprzedało? Oczywiście, oczywiście i to w małym paluszku, znaczy inaczej, to byłby fenomen i już nawet nie szukajmy, ja już wiem jakie drużyny, wyobraź sobie Polska-Brazylia, tak? Gdzie tych Brazylijczyków naprawdę tutaj są setki. I oni wszyscy są na tym, oni są bardziej zaangażowani, tak jakby to powiedzieć, według mnie religijnie w tą siatkówkę, tak? Polacy lubią, oczywiście, rozumieją, lubią event, tak? Ale tam to już jest hardcore, nie? I ci zawodnicy to są bogowie, więc no mówię, to wszystko jakby wracając znowu do początku mojej kariery, to o to się wszystko toczyło, ten cały mój koncept, o to się toczył, gdzie właśnie miałby się chociażby raz na rok na początek odbywać taki mecz, choćby puchar i przy okazji tego byłaby też okazja do dialogu międzykrajowego, gdzie chodzi na przykład o gospodarkę, tak? Bo dużo było na przykład planów takich, że Ameryka Południowa, no właśnie chociażby nawet sama Brazylia, że to jest ten taki powiedzmy przyszłość, to było jeszcze przed igrzyskami, przecież mówimy o jeszcze jakimś czasie tam powiedzmy wstecz, gdzie potencjał wymiany gospodarczej Polska-Brazylia był ogromny. I ja rozmawiałem nawet na poziomie ministerialnym i oni rzeczywiście sami nawet przytakiwali, że to jest świetne i oni tak by chcieli robić, tak będziemy robić. Przecież była nawet ogromna konferencja na ten temat, sport jako dźwignia polskiej gospodarki. To było przed organizacją Mistrzostw Świata w Polsce. I tylko ja tylko mówię, słuchajcie, to gdzie ten Polak z Brazylijczykiem mają się spotkać? Jak nie w Londynie właśnie, tak? Jest z jednego kraju i z drugiego kraju są setki tysięcy ludzi. Zorganizujmy takie właśnie sport i expo do tego biznesowe, tak? Zróbmy z tego naprawdę korzyść dla tych firm, żeby to nie było wydawanie tylko pieniędzy, ale też jakaś potencjał do dialogu. Cała dyplomacja sportowa, ja się tego wszystkiego uczyłem, tak? Ja nie byłem wykształcony w tym kierunku, żeby rozumieć A, dyplomację, B, dyplomację sportową. Ledwo teraz zaczyna się dopiero o tym w Polsce mówić, a to wszystko przy okazji tak naprawdę naszych ambicji do organizowania igrzysk. W 2036 czy 40 w Polsce powstaje strategia sportu, Rada Sportu, no i tam wiem, że jakieś są rozmowy o dyplomacji sportowej, no ale myśmy o tym mówili 12 lat temu, gdzie rzeczywiście, tak jak ty mówisz, zorganizować mecz choćby raz na rok, tak, choćby towarzyski, bo naprawdę docelowo to powinien być jeden mecz plus ligi oddany na zagranicę. Tak jak NBA, oficjalny ligowy mecz, tak? No właśnie od razu mi NBA przyszło na myśl. Ale wiesz, to NBA jak leci, czy NFL jak leci, to lecą 2 samoloty sprzętu, wiesz, Tak. jakie tam są koszty, tak? A dla chłopaków wiesz, z plus ligi, czy wiesz, to są 2 godziny samolotem. Wszystkie te miasta, w których oni grają, mają gdzieś tam blisko lotnisko w miarę.
To nie jest nie wiadomo jakie wyzwanie, no tylko trzeba widzieć w tym sens, tak? A na początku tak naprawdę tego sensu będzie mało finansowego, bo prawdopodobnie byłby to koszt. No ale mówimy, że już by mogła być 10. edycja w tym roku, tak? I gdzieś ten element takiego właśnie też no, międzynarodowego dialogu, mi się zawsze i cały czas do tego dążę, żeby Polacy nauczyli grać Anglików w siatkówkę, żeby to był to hasło, tak? Jeden kraj dał drugiemu ziemniaki, jeden kraj dał drugiemu jedzenie widelcem, inny kraj dał komuś jakąś wielką statuę wolności, tak? A my powiemy, że Anglików nauczyliśmy grać w siatkówkę, no ale Polacy nie chcieli być takim nauczycielem. Z tego, co tam rozmawiałem i widzę, to nie ma takich ambicji. Nie ma takich ambicji. Ja też jednym z powodów, dla których chciałem z tobą porozmawiać, jest w sumie twoja też aktywność w sieci, szczególnie na Twitterze w kontekście polskiej siatkówki, bo mówiłeś, parę razy znalazłem twoje tweety, na przykład ze stycznia, z lutego, gdzie mówiłeś o zasługach Polsatu, który jakby wypromował polską siatkówkę, ale później nazwałeś to, że dzisiaj to jest toksyczna relacja. Że Polsat i siatkówka w Polsce to jest toksyczna relacja. Dlaczego? Wiesz co, z tego co wiem i wydaje mi się, że z perspektywy tego, co widzę, to dokładnie tak jest, no. Polsat przez wiele, wiele lat jakby otrzymywał te prawa przez zasiedzenie, nazwijmy to. I to też padało z ust choćby pana dyrektora Kmity, którego znam i szanuję i lubię, że to jest taka perełka Polsatu i oni sobie to stworzyli i to jest dla nich w tej chwili ich produkt. Ja to doskonale rozumiem, tak? I między Polsatem a PLS-em jest bardzo dużo zależności, bo wydaje się, że Polsat bez że PLS bez Polsatu nie może istnieć, ale uważam, że to nie jest tak, bo były momenty, kiedy te prawa co jakiś czas trzeba kupować, a Polsat chce kupić jak najtaniej. Ja doskonale to rozumiem, bo to jest biznes, tak? Ale PLS powinien chcieć sprzedać jak najdrożej. A przez to, że oni są tak mocno ze sobą związani i w pewnym sensie uzależnieni, no to PLS też jest taką właśnie stroną niebiznesową w tym. Dobra, już dajcie tyle, ile dajecie i niech zostanie to wszystko, bo musimy też spojrzeć na to, że tak naprawdę brak konkurencji, no wiadomo, ma słaby wpływ na rynek też, bo uważam, że Polsat też na tym traci. Wiadomo, że zajęłoby to trochę czasu, żeby chociażby inna telewizja zbudowała jakąś tam oprawę tego. To nie musi być od razu cała liga, może być kilka meczów, tak? Ale gdzie po prostu tak naprawdę chodzi mi o to, że te prawa nie mają cen rynkowych, nie zmieniają właściciela za ceny rynkowe, które stopniowo powinny rosnąć, tak? Bo jeżeli mówimy o sportach, ligach, które są bardzo zamożne, no to wiele procent przychodów tych lig przychodzi z praw telewizyjnych. A bądźmy szczerzy, no jak usłyszałem o kwocie chyba 700 000 złotych na klub z praw telewizyjnych, no to jest tak jak ty mówisz, no jednego zawodnika 2-3 pensje i co? I stąd z tego to wynika. Oczywiście nie umniejszam tutaj Polsatowi, jeżeli chodzi o budowę i promocję tej ligi, ale uważam, że w takich czasach też, no, gdzie jest dużo jakichś online, musimy też spojrzeć, że te rzeczy się dzieją w Polsacie już teraz, ale jeszcze parę lat temu nie było na przykład w ogóle meczów, nie było można zobaczyć meczów Plus Ligi za granicą. I to też był taki jedna z rzeczy, którą ja chciałem zmienić i też rozmawiałem na najwyższych nazwijmy to piętrach Polsatu, aczkolwiek było to na piętrze 5 u pana dyrektora Kmity i tam było rzeczywiście, że to nie do końca jest możliwe, bo po prostu nie i tam nie jest to po prostu produkt komercyjny. Normalnie, jeżeli zadzwoniłbym do jednej czy do drugiej ligi, chciałbym wprowadzić ją na nowy rynek, dostałbym cenę i mógłbym to zrobić, tak? Po prostu wydaje mi się, że tam, no wiadomo, no, przez tyle lat te obie organizacje ze sobą tak blisko współpracowały i Polsat ma ogromne zasługi oczywiście dla promocji siatkówki, ale też no nie jest to telewizja taka, która jest no mamy najlepszy przykład, tak? Mistrzostwa Świata, tak? I najlepszy blokujący mistrz świata pan Zygmunt Solorz, tak? Był ten element takiego no podśmiechujki, ale to z tego wynika. Oni chcą zarabiać, Polsat, i ja rozumiem, i żeby zarabiać musi być jak najtaniej, a w PLS-ie powinno być jak najdrożej. Ale jeżeli te same osoby siedzą po obu stronach stołu, no to jest ciężko negocjować z dobrem dla PLS-u. I wydaje mi się, że PLS często oddawał te prawa za mniejsze pieniądze niż one są warte. No po prostu tak było wygodniej. No. Ale to jest tylko moja opinia. Czyli twoim zdaniem
produkt pod tytułem siatkówka w Polsce, jeśli mówimy o produkcie takim biznesowym, on nie jest należycie opakowany? No, na pewno nie. Na 100% nie jest należycie opakowany. Ale to nie jest kwestia Polsatu, to jest też kwestia klubów na przykład. Ja mówię, ja patrząc z zagranicy, no chciałbym zobaczyć Manchester City chyba ma komunikację w 13 językach. No, niektóre kluby mamy pojedyncze, które mają chyba też po angielsku. Ale to wiesz, być może pojedyncze i to mówię mi teraz, tak? A ja o tym mówiłem lat temu powiedzmy 10, tak? Czy 5 i to też, to nie jest tak, że to polega na tym, żeby tłumaczyć tweeta z polskiego na angielski, tak? To są oddzielne kanały, oddzielnie grupa ludzi, mówię o komunikacji. No i ambicja przede wszystkim, ambicja sięgająca dalej niż kraj, w którym się rozgrywa te rozgrywki i uważam, że tutaj jest de facto powinien być taki obowiązek nałożony trochę na kluby, zwłaszcza te, które otrzymują pieniądze ze spółek Skarbu Państwa, żeby ten promocja tego sportu, tego klubu gdzieś tam wychodziła za granicę, a nie tylko i wyłącznie pieniądze były przepalane, wydawane na pensje zawodników i potem jednym mailem z Warszawy czy z siedziby centralnej firmy, często no, spółki Skarbu Państwa przychodzi e-mail, no już było dobrze i więcej nie, no dziękujemy, tak? I mieliśmy przykładów tego wiele i przecież niestety w tym sezonie też mieliśmy z Jastrzębskim, tak, ale chociażby Trójmiejski, tam Atom Trefl i dziewczyny, no przecież PGS, która też przechodziła przez swoje różne przygody i tych przygód będzie coraz więcej, bo pieniędzy na rynku też powiedzmy jest takim publicznym już też coraz mniej, już ludzie się zastanawiają tak naprawdę, dlaczego jeden klub ma dostawać spółki Skarbu Państwa, a drugi nie. No bo to jest, uważam, ciekawe pytanie, tak? Bo oczywiście w przypadku jeszcze Bełchatowa to jakieś tam ma znaczenie, bo oni tam im kopią pod domem, tak? Jakieś pobudki CSR-owe. Tak, też wynikające jakby z tradycji, jakie były w Polsce finansowania sportu lat temu 30 albo 40, tak, że zakład pracy lokalny miał swoją drużynę, tak, no ale często są to drużyny z innych miast, gdzie nie mające żadnego wspólnego związku, na przykład ze spółką Skarbu Państwa, poza tym, że jakiś wpływowy poseł albo senator jest akurat z tego regionu, tak, i jest w stanie załatwić sponsorowanie dla drużyny. A to drużyny usypia też potem, prawda? Więc no, opakowanie, jeżeli chodzi o ligę, jeżeli chodzi o promocję ligi, no to uważam, że jest bardzo dużo do zrobienia. Było bardzo dużo do zrobienia, bo tak naprawdę teraz to już w wielu aspektach, już uważam, poziom i zainteresowania, nawet w Polsce, kibiców siatkówką, no spada, tak? Myślę, że po tych takich okresach naprawdę dużej popularności, dla mnie takim najlepszym zawsze miernikiem są zbliżenia kamer operatorów na meczach w Polsce, czy reprezentacji, czy ligi. No i proszę zobaczyć, ile jest młodych ludzi, tak? Tam naprawdę jest mało ludzi młodych, a coraz więcej tych samych twarzy. Oczywiście ogromny szacunek dla kibiców i tych ludzi, którzy poświęcają swój czas, ale to są często ludzie 50-60 plus już teraz, tak? A tych młodych tam nie da się jakby, nie ma zainteresowania nimi. Nie? Ale to mówię, to jest kwestia tego, jakie są cele ligi, jakie są cele całej PLS-u, tak? Czy związku, czy celem są medale, czy celem jest promocja, czy celem jest tworzenie produktu, który jest w stanie sam się utrzymać. Jeżeli uznamy, a ja bym tak na to patrzył, profesjonalna liga siatkówki powinna się sama utrzymać, no to uważam, że jest opakowana bardzo słabo. Bo nie zachęca i przede wszystkim nie wymaga na poziomie centralnym od klubów jakichkolwiek przychodów niepublicznych. No i potem mamy takie kwiatki jak chyba drużyna GKS Katowice, która mówi o wszystkich sekcjach. Tam, no chyba ile tam pieniędzy idzie? No kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów na publicznych pieniędzy na profesjonalny sport i na co to idzie? Na pensję, tak? Mówię jeszcze tak samo, ale to dotyczy wielu polskich sportów tak naprawdę. Ale to pytanie, czy w ogóle polska siatkówka mogłaby funkcjonować na takim poziomie bez pieniędzy publicznych? Bo jak spojrzymy na mistrzów Polski, to w ostatnich latach większość to były kluby, które funkcjonowały głównie w oparciu o pieniądze, gdzie głównym sponsorem była spółka Skarbu Państwa. Oczywiście teraz mamy Aluron, ale przecież też wszedł Orlen w takiej lekkiej formie, ale na przykład siatkówka kobiet. Chemik Police, Hegemon przez lata sponsorowany przez grupę Azoty. Tam w szczytowym momencie grupa Azoty dawała całego budżetu, czyli jakby jedna firma odpowiadała za 98% całego budżetu klubu.
Jedna spółka 98%. I jak ona odeszła, to tam no cud uratował tylko ten klub przed upadkiem, ale to pokazuje skalę, jak kluby w Polsce czasami potrafią być zależne po prostu od jednego sponsora. Tak, no i to dotyczy też wszystkich sportów niestety w Polsce zawodowych, tak? O ile w siatkówce jeszcze to się jakoś tam broni, bo mamy wyniki, no to już wariactwo to jest piłka nożna, tak? I kluby, które mają zawodników z zagranicy, którzy zarabiają ogromne pieniądze, no i często nie osiągają żadnych wyników. No i też potem, ale jest tam jakaś zmiana, tak? Bo wiele klubów, coraz więcej klubów w tej chwili w Polsce piłkarskich ma już prywatnych właścicieli, no którzy traktują to jako narzędzie, jako produkt, tak? I tutaj potem często oni też zaczynają o tym głośno mówić, że są w nieuczciwej lidze, tak? Bo nagle konkurują z drużynami. Słynna dyskusja pana Królewskiego z władzami Śląska Wrocław o to, kto ile tam dostaje publicznych pieniędzy i kto ile powinien dostawać publicznych pieniędzy, tak? Oczywiście nie może ta zmiana nastąpić z dnia na dzień, bo jesteśmy tak mocno uzależnieni od sportów, od spółek Skarbu Państwa w polskim sporcie, ale uważam, że warto by było zaproponować jakąś alternatywę, może uzależnić wysokość wsparcia od wysokości prywatnych środków jeszcze też zdobytych, bo w tej chwili kluby nawet nie mają potrzeby albo konieczności, żeby dodatkowe środki zdobywać, tak? A druga sprawa jest, ile przychodów też jest generowane jakby z dnia meczowego. Bo też w siatkówce to jest bardzo niska kwota, kilku procent budżetu. Jeżeli już gdzieś w Warszawie, to jest bardzo dobrze. Często wydaje się, że lepiej tego kibica zaprosić nawet za darmo, no, żeby tam on siedział, tak? No, nie są to pieniądze, a uważam, że to można by tą atrakcję też zorganizować dla kibiców, tak żeby ludzie chcieli kupować bilety, no i też kupować tam na miejscu różnego rodzaju produkty. Chociażby, żeby to było fajne wyjście, tak? Fajne, atrakcyjne wyjście, nie tylko dla fanatyków, bo to jest coś, co właśnie mnie tak naprawdę no mnie zastanawia, dlaczego nigdy tam nie trzeba było, bo ja uważam, no były ogromne ilości kibiców, można by było z nich też zorganizować po prostu klientów, tak? A o czym my mówimy, jeżeli mistrz Polski czy drużyna, która podpisuje zawodnika najlepszego na świecie albo jednego z najlepszych przez pół roku nie można jego koszulki kupić, tak? No to jest dla mnie to jest właśnie to, tak? Jak to ma być dobrze opakowane, gdzie na przykład no nie ma, ja teraz też cały czas jestem w Anglii, tak? Otwieram profil Plus Ligi, czy jakieś tam drużyn, są jakieś highlighty z Polsatu, obraz niedostępny w twojej lokalizacji, tak? W dzisiejszych czasach to jest takie właśnie, no uważam, że Polsat tutaj, no i tak teraz już się posunęło dużo do przodu, bo to jak mówię, już są mecze, dzięki Volleyball World TV można oglądać mecze polskiej ligi z angielskim, no właśnie, czym? Bo tak naprawdę z krawkiem komentarza, bardzo rzadko są mecze z komentarzem, a zawsze są z polską grafiką. I tutaj dla mnie to jest też zawsze zagadkowe, dlaczego nikt w polskiej lidze tego nie promuje, a mając też możliwość rozmawiania z klubami na przykład w Polsce i z dziełami marketingu klubów siatkarskich i pytam się, słuchajcie, dowiedziałem się, że wasze mecze będą w tej chwili na tej światowej platformie. Jak tą liga to was sprzedała wam? Czy macie już z tego jakieś pieniądze? Czy macie jakieś wytyczne, jakieś coś? No, dowiedzieliśmy się właśnie od ciebie. Nawet nam liga nie przekazała takiej informacji, że będziemy gdzieś tam, że tak powiem, pokazywani, tak brutalnie mówiąc. Ja mówię, no ale jak, słuchajcie, przecież a macie już potem jakieś informacje po jakimś czasie, czy jaka jest oglądalność, z jakich krajów, tak? Bo przecież to dla kibiców i dla sponsorów też ma znaczenie. Może chociażby jakiś sponsor z takiego kraju, który ma dużą oglądalność. No przecież to jest to. Nie, no nie mamy takich informacji i tak naprawdę nikt tego tam nie przekazuje i tak naprawdę my robimy swoje i nic więcej, więc no to jest to, tak? Oczywiście to będzie jakby trudne na początek i żeby zarobić z tego pieniądze, ale wydaje mi się, że gdyby to było zrobione z głową i ktoś się domagał tych danych, chociażby tych informacji, to mogłoby się tak zdarzyć, że zaraz na jednym czy na drugim parkiecie pojawi się na przykład naklejka z klubu, z kraju, reklamy z kraju, który nie jest spółką Skarbu Państwa z Polski, tylko na przykład jest jakąś komercyjną, tapowo przedsiębiorstwem z kraju, gdzie jest duża oglądalność tego klubu za granicą, bo na przykład mają zawodnika z tego kraju. A mówię to na przykład o takich wschodzących rynkach, jak właśnie Azja, tak? Japonia. No przecież tam zawodnicy, którzy zarabiają krocie, mają kontrakty z Gucci, z Aston Martin i mówimy o chłopakach, którzy grają w siatkę, tak? Gdzie być może coś by się udało też zrobić. No ale to mówię, to musi być ta szersza wizja, to musi być ambicja ligi,
to musi być jakaś tam forma też zrozumienia tej, dlaczego to robimy, tak? Przez kluby, przez członków ligi, bo ja rozumiem, że liga jest zarządzana przez swoich członków, którymi są kluby, a tam chyba tego zrozumienia brak, poza tam powiedzmy z tego, co słyszę, no tymi klubami, gdzie są prywatne pieniądze, tak? Bo Aluron jest rzeczywiście, jest Asseco, ale to też jest Asseco, bo pan Góral jest szefem. Pan Góral też już ma swoje lata, prawda? Myślę, że jakby się miało okazać, że nagle przejmuje ktoś po nim tą firmę, to pierwsza decyzja będzie koniec klubu w Rzeszowie, bo to jest dla przedsiębiorcy to jest tylko i wyłącznie koszt. Tylko i wyłącznie, no. Więc no ciężko tam będzie, myślę, też długofalowo na ten temat myśleć, więc to trzeba szukać tych nowych pomysłów, nowych rynków, jakichś odważnych rzeczy. No, wydaje mi się, że nie ma. To jest drużyna, jakby składy są rozleniwione, więc wracając jakby do samego początku, no. Pieniądze mogłyby być z transmisji, tak? Kluby mogłyby się domagać więcej od tego, żeby... Zresztą przecież to też nie jest tajemnica, że Liga Żużlowa prawa są droższe, tak? Piłka nożna ogromnie wyższe są, tak? Piłka, koszykówka, no nie wiem, ale przynajmniej są mecze dostępne dla każdego. Ja myślę, że też ten TVP Sport to jest jednak taka też rzecz, żeby ta oglądalność była dosyć większa. No też pytanie jest, czy tak naprawdę każdy mecz musi być w telewizji, tak? W XXI wieku, gdzie dla tych hardkorowych, nazwijmy to, fanów, będzie można je i tak jakoś tam obejrzeć online. Bo ja rozumiem, że produkcja meczów to też jest koszt dla Polsatu, tak? No ale to mówię, jeżeli coś się nie opłaca, to nie powinno się tego robić. I takie podejście, no ale... Ale koronny argument jakby przeciwników twojej tezy jest to, że w Polsacie mamy wszystkie mecze i mamy tanio i mamy w jednym miejscu i nie mamy sytuacji jak z piłki nożnej, że inna liga jest w innym kanale. I to jest taki w sumie główny argument za Polsatem. Rozumiem z perspektywy widza, oczywiście zgadzam się z tym argumentem w 100%, tak? Tylko że potem nie możemy się dziwić, że kluby upadają, więc ci kibice, którzy te kluby chcą oglądać, muszą mieć świadomość, że te kluby muszą też zarabiać. I jeżeli też będą musieli na przykład, no nie wiem, w XXI wieku różne są metody, tak? Mogłyby nawet liga stworzyć swoje narzędzie. Wyobraźmy sobie, tak jak jest w Ekstraklasie. Ekstraklasa jest właścicielem i producentem swoich praw i potem je sprzedaje. Mówię o piłkarskiej Ekstraklasie. I potem je sprzedaje, ma swoją firmę produkcyjną i w związku z tym może sprzedawać je na polski rynek, ale też może je sprzedawać na inne rynki zagraniczne i dysponuje tą możliwością, więc ja oczywiście się zgadzam, że fajnie, że się ogląda te mecze, tylko gdzieś liga powinna poszukać rozwiązania, żeby wyjść do nowych kibiców też. Ja myślę, że to jest taki główny argument też, który powinien być rozważany, że ci kibice, którzy są na Polsacie, oni już są i oni będą, i oni już byli, tak? I są coraz starsi. A mówię, absolutnie nie widzę powodu, żeby nie było jakichś highlights czy jakichś fragmentów meczów, wiesz, w social media, ja już też jestem stary, tak, ale jak ja rozmawiam z moim synem, który ma lat 10 i jemu się nie mieści w głowie, że gra mecz Chelsea na przykład u nas pod domem i on nie może, nie ma tego na YouTube? Jak to jest? Nie ma tego na YouTube, to już jest inne pokolenie, zresztą my musimy się jakoś tam dostosować. Ale mówię, abstrahując od zasięgów i dochodzenia do nowych ludzi, chodzi po prostu o wartość i o kasę. Tak? I ja rozumiem, że plus, że zresztą nie wiem, czy to już jest oficjalne, czy nie, ale przecież wiemy wszyscy, że Plus Liga już nie będzie się nazywała Plus Liga, nie? Ale to właśnie jakby już od jakiegoś czasu dochodzą takie wieści. Tutaj, kto w środowisku jakby śledzi media społecznościowe, ten słyszał właśnie o tym, że... No więc będzie z tego, ja też nie mam informacji poza tym, co widzę w social mediach, tak. Ale zdaje się, że będzie znowu spółka Skarbu Państwa. Tak. I będzie znowu kierunek, upadnie jakiś tam bastion tych prywatnych pieniędzy, jakich by nie było w siatkówce, tak? Znaczy, mówię, i to też dotyczy, jest to jakby oparte na moich tam osobistych jakichś doświadczeniach i jakichś tam propozycjach. Myślę, że ze zrozumieniem realiów Polsat chce zapłacić jak najmniej. To jest normalne. A Liga powinna chcieć jak najwięcej, a według mnie Liga nie chce jak najwięcej. Bo Liga chce, żeby Polsat był zadowolony. Bo są w tej toksycznym właśnie związku, o którym mówiliśmy, tak? To jest związek, który jest na dobrej i na złej i bardzo pomógł sobie, tak? Ale w momencie, kiedy Polsat występuje z pozycji dużo mocniejszej a Liga już też chce mieć spokój, bo to jest ten toksyczny mąż, który dobra, już jak ma pić, to niech pije w domu, tak, a nie chodzi po ulicach, to już niech pije, to tak samo jest z Polsatem, jak już mamy się z nimi bić, to już lepiej niech oni zostaną tak jak jest i tyle.
Co też nie jest złe, tak? Ale gdzie jest alternatywa? Gdzie ta liga sobie daje alternatywę? Gdzie ta liga szuka choćby nowych rynków, chociażby właśnie przez inwestycje, chociażby w takie mecze zagraniczne, to co ty mówiłeś i wszyscy chyba, którzy myślą, że to powinno się wydarzyć, no tylko mówię, to jest ten paradoks, że oni, mówię tutaj o włodarzach, jak to się mówi, polskiej siatkówki, oni się wszyscy zgadzają, że to jest dobry pomysł. Tylko, że oni wiedzą, że to się nie zwróci jakby za rok czy za dwa, a oni już wszyscy są u schyłku swoich karier zawodowych, więc to też nie jest tak, że oni będą myśleli, co będzie za 5-10 lat. No, brutalnie mówiąc, ich to nie interesuje. Tak? Uważaj, żebyś pozwu nie dostał. No na szczęście nie mam dużych powiązań. No. Mam jakieś tam towarzyskie, ale nie utrzymuję się z tego, więc ja myślę, że ci wszyscy ludzie, oni się zgadzają z tym, co my mówimy, tak? Ale też ja mówię, przychodzi z doświadczeniem takie spojrzenie z drugiej strony, no i ja się wcale nie dziwię. No bo nikt tego nie wymaga od nich, a jeszcze się taki nie urodził, co by grabił od siebie. Bo grabią w jedną stronę i to jest tak, że no jak mam grabić, po co mam grabić od siebie, jak mogę grabić do siebie, no i koniec tematu, więc ja rozumiem, ale uważam, że można mówić o tym głośno i można próbować coś zmienić. A kobieca siatkówka to jest taki ubogi krewny? Wiesz co, no nie mam absolutnie wiedzy na temat dziewczyn. Przykro mi, więc nie chcę się wypowiadać, ale no tam z tego co wiem, to ten poziom finansowy jest jeszcze dużo gorszy niż w polskiej lidze siatkówki mężczyzn. Oczywiście, to znacznie. I jeżeli chodzi o warunki, jakie mają zawodniczki, ilości jakichś tam niespłaconych długów, które się ciągną, no to jest jakiś tam no wiadomo, no to jest taki szerszy, wiadomo, no ja też nie uważam, że cała wina siatkówki to jest wina PLS-u czy Polsatu, bo nie. Bo też siatkówka poza granicami Polski też ma swoje problemy i też potrzebuje jakiegoś tam impulsu, nie? I zmiany. I ja przez cały czas mówię, że to mogła być Polska tym impulsem i jakimś tam, tylko to za tym muszą iść inwestycje. To kosztuje, tak? Często duże kwoty, często to się po prostu na początku nie opłaca. I pytanie, no, ale wracając do żeńskiej siatkówki, no fajnie, no. Myślę, że też potencjał duży jest. Sport kobiecy, no. Tylko na przykład mamy sytuację w Cewie, gdzie wybory wygrał Chorwat, napędzany w sumie głosami tak zwanych małych krajów, które nie mają tradycji siatkarskiej, a ci gracze, czy właśnie z Włoch, czy z Polski, bo Leo Wencel był kandydatem polskim, no jednak dość mocno przegrali. I tu jednak pytanie, czy ta jednak pozycja tych dominatorów w Europie w ogóle, no, czy to w ogóle ma jakieś znaczenie dla innych krajów? Bo jak widzimy, no to każdy głos jest równy, a jednak są kraje bez tradycji siatkarskich jakichś mocnych i to one wybrały na prezesa człowieka z kraju, z którym też nie ma takiej wybitnie mocnej siatkówki. No, doskonały argument, tak? Ale to też ja się śmieję, bo po prostu wiem, w jaki sposób została przeprowadzona kampania polskiego kandydata. Swoją drogą uważam, że bardzo dobrego kandydata. Ale tego nie można po prostu, to nie chodzi właśnie o to, żeby narzucać. To o czym ja mówię, to znaczy, żeby pomagać sobie i współpracować i budując właśnie tą swoją pozycję nie tylko z perspektywy wysokiego konia, na którym my siedzimy, a wy wszyscy nam biegacie między nogami, tylko właśnie spróbowania zrozumienia też innych tych mniejszych krajów. No i czym Roko wygrał? Roko wygrał tym, że te wszystkie kraje znał. Mówię o panu prezydencie, bo z nimi współpracował, bo to był człowiek, który był odpowiedzialny za puchary. Ja z nim też regularnie rozmawiałem, jak graliśmy w Lidze Mistrzów. Więc rozumiał problemy tych wszystkich innych krajów i on do nich jeździł, on z nimi rozmawiał. Co więcej, no miał jakieś tam narzędzia wspierania ich też, tak? A myśmy się reklamowali tym, że my jesteśmy no nazwijmy to Jezusem Chrystusem siatkówki i wszyscy będą nas słuchać, zobaczcie jak u nas jest fajnie, nie? Ale z perspektywy takiego kraju, który ma rzeczywiście jeden głos, to nie jest dobry argument. I ja uważam, że ta kampania została bardzo źle przeprowadzona. I to więcej, została przeprowadzona w taki sposób bardzo nachalny też. To nie było kilkuletnie, chociażby budowanie jakichś tam relacji, rozmawiania z tymi ludźmi. To było po prostu na szybko. My przyjeżdżamy, my wam mówimy, my jesteśmy z Polski, no i przecież powinniście nas słuchać, przecież zobaczcie, ile mamy pieniędzy. To nie tak działa i to jest właśnie ten brak zrozumienia naszej roli. Uważam, że to jest coś, co właśnie polska liga, czy polska
siatkówka powinna zrozumieć bardziej, że naszym obowiązkiem jest, jak to się mówi, wysłanie windy na dół, tak? My jesteśmy na 10. piętrze, ale większość krajów w Europie jest na piętrze pierwszym albo drugim. No to wyślijmy windę na dół, tak? Chociażby poprzez różnego rodzaju właśnie współprace międzynarodowe, no chociażby to, co nawet ja jakoś tam starałem się stworzyć, czyli te relacje pomiędzy angielską a polską federacją. Nie ma tego apetytu, nie ma tego zrozumienia, jest po prostu no, chyba taka po prostu, takie przekonanie o naszej po prostu najlepszości, brutalnie mówiąc, i nie mają się nas słuchać. A że my nie mówimy po angielsku, no to się muszą nas słuchać po polsku, no i tyle. Tak, że tak powiem, odpowiem w dosyć, wiesz, żartobliwy sposób, ale to nawet jest aż takie proste, że sporo ludzi w polskiej siatkówce nie mówi po prostu po angielsku. I tam nie ma możliwości wprowadzenia dialogu, no takiego przyjaznego, koleżeńskiego po prostu, tak? Trzeba gdzieś tą taką, no jeżeli chce się rządzić, ja mam świetną moją przyjaciółkę, panią wiceprezydent CEWU i wiceprezydent Światowej Federacji Siatkarskiej, która jest ze Szkocji. Udało jej się, tak? Nie jest z dużej federacji. To nie ma znaczenia. Liczy się, jakim jesteś człowiekiem, liczy się zrozumienie innych. No to jest demokracja, tak? Więc to też jest tak, że no trzeba zrozumieć, jak ta polityka działa i to są te właśnie rzeczy, które trzeba robić, ja uważam. Nie można tak na sucho po prostu wjechać na ostro i powiedzieć, teraz złapać kogoś za gardło i powiedzieć, teraz głosuj na mnie, bo ja jestem większy, nie? To jest taki ból, wiesz, takie aż brutalne tak naprawdę to było, bo pan Leo Wencel, wiesz, jakim by, mówię, uważam, że dobry kandydat, tak? Ale znikąd de facto dla wielu ludzi w Europie i taki, no, przywieziony, nazwijmy to, w teczce, tak? I teraz on będzie, słuchajcie nas teraz tam. Więc no, gdybyśmy my jako kraj budowali swoją taką pozycję poprzez różnego rodzaju działania, ale to, co ja mówię, to też dyplomacja sportowa, polska miękka siła, no wykorzystywanie tych drużyn, no nie bycie takim po prostu najlepszym u siebie i też po polsku, no. Bo to wszystko się sprowadza. Gdyby te polskie kluby były bardziej popularne za granicą, też być może ludzie by zrozumieli, a dla jednego czy drugiego działacza tam, nie wiem, z całym szacunkiem do tych krajów, ale tam z Macedonii, tak, czy z Irlandii Północnej, to tak naprawdę nie wiem, czy on ma znaczenie, czy on wie, że tam Zaksa wygrała Ligę Mistrzów, czy liga jest taka mocna, czy że na przykład na Stadionie Narodowym było tyle ludzi na meczu siatkówki, to mogło po prostu do niego nie dotrzeć, bo to nie jest jego świat, to nie jest jego życie, tak? I nie można do tych ludzi mieć pretensji, że oni nas nie rozumieją, jeżeli my sami nie wykorzystujemy swojego potencjału, swoich narzędzi, swoich ogromnych środków, jakie mamy, do budowania swojej marki. I mówię to o marce Polska Siatkówka, mówię to o marce Polska po prostu jako kraj. Bo to też ma znaczenie, jak kraj jest postrzegany, jak ludzie no, potem wybierają. No i zostaliśmy teraz wycięci, tak, brutalnie, bo po prostu zachowaliśmy się, jak uważam, jak słoń w składzie porcelany. Nie zachowaliśmy jakiejś tam higieny albo rozsądności politycznej. No to jest organizacja, która ma 50 tam paru członków chyba, tak, CEF i czyli tych głosów jest dokładnie tyle. No i trzeba było z nimi jakoś tam inaczej rozmawiać, nie? Może też kwestia po prostu innego kandydata, tak, ale to mówię, my nie mamy w tej chwili osób po panu Przedpełskim, który no był jakimś tam dobrą, czy no przynajmniej wpływową osobą polską w siatkówce światowej i to za jego czasów tak naprawdę te wszystkie największe historie się odbywały i przecież on był już namaszczany na prezydenta Światowej Federacji. No to nie wynikało tak do końca tylko z tego, z jakiego on jest kraju, tylko też wynikało z tego, jakim on jest człowiekiem i jakie on aurę koło siebie rozsyła i jaką ma szansę na zdobycie tych głosów, ale to przecież też były dekady jego obecności tam, tak? Więc no mówię, my sami nie zabiegamy jako kraj, sami nie zabiegamy jako liga, sami nie zabiegamy jako związek o nasz marketing, taki szeroko pojęty. No mówię, porównajmy to do związków międzyludzkich, jakichś romantycznych związków, nazwijmy to. Wpadamy na dyskotekę, bierzemy chłopaka czy dziewczynę, który nam się podoba, łapiemy ich za włosy i mówimy: mam Lambo, chodź teraz, nie? I oczekujemy, że ta osoba powie: kocham cię bardzo i tak, chcę być z tobą na zawsze. No, trzeba trochę finezji, tak? A zbliżając się do końca, bo mówiłeś o tych złotych latach w Polonii Londyn,
To jakie są teraz plany na przyszłość Polonii? Londyn, jak ty ją widzisz? Bo jednak w innych realiach niż jest teraz, niż była kilka lat temu. No rzeczywiście tak, no. Bardziej będziemy się koncentrować na szkoleniu młodzieży, na chyba po prostu dostosujemy się do rynku, w którym operujemy, czyli ten poziom taki międzynarodowy, elitarny zostawimy sobie na potem jeszcze, jeżeli chodzi o puchary europejskie, bo to jest no studnia bez dna, bo to też jest temat rzeka, tak? Jak opłacalny jest udział w pucharach europejskich dla drużyn nawet z Polski, który to jest, a dla takich drużyn jeszcze z krajów takich, gdzie w ogóle nie ma pieniędzy, to, no to już jest, podchodzi pod marnotrawstwo. No, będziemy szukali po prostu partnerstw edukacyjnych i z uniwersytetami, bo tam uważam jest dosyć dobra przyszłość dla wyczynowego sportu. I tam naprawdę można się skoncentrować i pomyśleć za jakiś czas o choćby lepszych jakichś tam ambicjach międzynarodowych, ale też mówię tutaj o współpracy ze szkołami podstawowymi i średnimi, bo to też jest coś, czego myśmy do tej pory nie robili, a uważam, że jeżeli chodzi właśnie o finansowanie sportu, to na to tutaj są pieniądze i myśmy się zawsze do tego nie, jakby nad tym nie pochylali, a jednak trochę więcej tutaj w tej chwili kładzie się też nacisku na edukację sportową w szkołach, zwłaszcza jeżeli chodzi o dziewczyny, więc to też siatkówka ma ogromną przewagę nad wieloma innymi sportami. Jest to też sport dla wielu ludzi nowy tutaj, co jest jego też przewagą, bo do tej pory, jeżeli ktoś nie uprawiał sportu żadnego, które są dostępne, szkoły liczą, że dostanie nowy sport, który jest no, łatwy poniekąd, nie jest jakoś strasznie skomplikowany, powiedzmy, może nie jest łatwy, ale nie jest skomplikowany, nie potrzeba nie wiadomo jakiego sprzętu do niego, nie jest to pływanie albo jeżdżenie konno, tak, gdzie drogi jest sprzęt, więc myślę, że będzie coraz więcej. No i jest kilka takich projektów bardzo blisko linii mety, no, które też pozwolą na przykład nam wejść powiedzmy do 60 szkół podstawowych, tak, z siatkówką. I na to my zdobywamy zewnętrzne finansowanie, czy to tutaj ze źródeł brytyjskich, czy jakichś tam nawet europejskich, bo Wielka Brytania w tej chwili już znowu coraz bliżej się zbliża do Unii Europejskiej i na przykład taki program Erasmus przez jakiś czas nie był dostępny dla Brytyjczyków, teraz znowu będzie, a Erasmus też dosyć dużo ma jakby nacisku na sport. No więc pójdziemy w tą stronę, nie będziemy się kopać z koniem, pochylimy głowę i powiemy, że rzeczywiście na tym etapie no nie ma możliwości, żebyśmy się, że tak powiem, bili z europejskimi drużynami, bo to chyba byłoby tym, co byśmy musieli zrobić, bo w Anglii wygrać ligę jest dosyć łatwo i nie ma tutaj wielkich nakładów potrzebnych na to. A żeby grać w europejskich pucharach, nakłady są potrzebne ogromne i tak naprawdę w porównaniu do tego, co można zrobić z dzieciakami za te pieniądze, to lepiej chyba zrobić to z dzieciakami i doprowadzić do tego, że siatkówka będzie miała po prostu i kibiców, i zawodników, i być może jakichś tam włodarzy, którzy gdzieś tam osiągną jakiś sukces jeden czy drugi zawodowy, bo to musi tak być, tak? Musi gdzieś się zapalić się coś, jakaś lampka i gdzieś tam za parę rzeczy naraz się złoży. A oprócz tego, no gdzieś tam cały czas jesteśmy chętni na to, żeby znowu pokazać, jak się gra w siatkówkę w europejskich pucharach w Londynie. No chociażby takiego partnera, jak złapali, no London Lions, tak? Jeżeli jakaś drużyna europejska czy światowa powie, że chcemy zrobić swój przyczółek jakiś w Londynie, to ja jestem otwarty na rozmowę z każdym, bo to jest, uważam, bardzo dobry sytuacja taka win-win, tak? A musimy się koncentrować, zawsze od początku się koncentrujemy na tym, żeby z tego zrobić projekt samowystarczalny i komercyjny. Bo my nigdy nie dostaniemy tutaj pieniędzy od miasta, my nigdy nie dostaniemy tutaj pieniędzy od spółek Skarbu Państwa. My musimy zawsze tylko i wyłącznie od początku bazować na tym, co jesteśmy w stanie sobie sami zarobić. Więc to jest zawsze to, co my chcemy zrobić. I jeżeli byłaby komercyjna organizacja, która by naprawdę chciała za proporcjonalnie do piłki sportów duże pieniądze, zresztą my mamy kilka fajnych pomysłów. No, myśmy mieli przez jakiś pomysł, żeby w ogóle drużyna trenowała i mieszkała w Polsce. I robiliśmy to z przymusu w COVID-zie, tak? Ale potem chcieliśmy znaleźć lokalnego jakiegoś partnera w mieście jakimś, gdzie byśmy normalnie skoszarowali po prostu ekipę i oni by do Londynu przyjeżdżali na mecze tylko. Czyli robilibyśmy coś, co się robi w wielu biznesach. Produkowali tanio w Polsce, a sprzedawali drogo
Za długo gadam już, no ale No dobra, właśnie słuchaj. już się zbliżamy do końca w sumie. Tak, więc jeszcze zakończę tą myśl w razie, gdybyś chciał z tego No. skorzystać. Więc mieliśmy taki koncept, żeby drużyna trenowała w Polsce i była skoszarowana w Polsce i miała warunki w Polsce, a do Londynu przyjeżdżała tylko i wyłącznie na mecze. I to budżetowo byłoby fantastyczne i dla jakiegoś brandu, czy jakiegoś właściciela, który byłby zainteresowany, no mógłby zrobić duże zamieszanie, bo też nie oszukujmy się, siatkówka jest proporcjonalnie tanim sportem, tak? W porównaniu do piłki nożnej czy do jakichś tam innych, bo pomijając jakieś tam wielkie wyjątki, no to piłkarze, siatkarze zarabiają, jak to mówi pan Kadziewicz, dżemik ligowy, no pewnie zarabia te 10 do 60 tysięcy złotych miesięcznie. I to myślę, że są te wyższe kwoty rzadsze niż te niższe. No to nie są ogromne pieniądze, tak? Jeżeli byśmy mogli za to mieć zawodnika, który jest naprawdę na tam, powiedzmy, poziomie pierwszej albo plus ligi w Polsce i zbudować. No, mówię, różne mam pomysły, ale to, mówię, musi się wszystko oprzeć o jakąś wizję po prostu długofalowego finansowania. No, prawda jest taka, że żeby wyjąć, trzeba włożyć i tutaj też ta rola, powiedzmy, współwłaściciela, czy sponsora drużyny byłaby no taka, że trzeba się zmierzyć z kosztami na początku, tak? Nie jesteśmy na pewno na takim etapie, a te koszty przez to, że to jest Londyn, są wysokie. Więc na pewno nie jesteśmy na takim etapie, że dysponujemy gotowym produktem, takim, że można dzisiaj wejść i na tym zacząć zarabiać, ale ja uważam, że cały czas jest potencjał i przecież no, mamy tutaj kilka sportów, które są w Polsce nieznane, chociażby taki netball. Pokazuje BBC, pokazuje Sky. Można ludzi zainteresować sportami halowymi, tylko no, trzeba im dać poziom atrakcyjny, tak? Eventu. A poza życzeniami zdrowia, czego ci mogę życzyć? Ja myślę, że zdrowia. Zdrowia psychicznego i zdrowia fizycznego. Myślę, że to jest... Nie, no słuchaj, że tak powiem... Inaczej. Znaczy, tak. Daru przekonywania innych. O. Tak, żeby... Bo wydaje mi się, że mam ten dar dobry, ale chyba potrzebuję jeszcze lepszy. Więc tego, tak. Daru przekonywania innych i pokazywania ludziom, że ja chcę dla nich z korzyścią, a nie chcę ich, żeby oni grabili od siebie. Ja chcę, żeby oni mieli więcej do grabienia, do siebie, a nie żeby grabili od siebie. To tego ci życzę i w sumie dziękuję ci za tą szeroką opowieść, za ten poświęcony czas. Bardzo miło było wysłuchać opowieści. Dziękuję, że w końcu udało nam się zgadać, że mogłem poznać twój punkt widzenia, opinie szczere, czasami słodkie, czasami gorzkie, ale dziękuję, doceniam jakby twoją szczerość i chęć tutaj rozmowy. Bardzo super, bardzo było super. Bardzo ja też dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia.